klasificating smart classificare questa profila Witamy Państwa po obiadowej przerwie. Jeszcze około 5 minut pozostało do rozpoczęcia kolejnej konkurencji Mistrzostw Świata Juniorów i Młodzieżowców. Tę konkurencją C1 dziewcząt, C1 kobiet, juniorki. Rozpoczniemy za około 4-5 minut o godzinie 13:45. Na liście startowej 38 zawodniczek, 20 będzie startować, będzie już 21, będzie miało zapewniony awans do półfinału. Drodzy Państwo, sporo emocji nas dzisiaj czeka. Czeka nas sporo emocji związanych ze startem pań konkurencji C1 Junior, ale również duże emocje nas czeka dzisiaj ze startem juniorów w konkurencji K1. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego przejazdu konkurencji C1 Juniorek rozpoczniemy pierwszy przejazd konkurencji K1 Juniorów. Zapowiadają się spore emocje. Tutaj 30 zawodników będzie się kwalifikowało z pierwszego przejazdu do półfinału. Pozostali będą walczyć o 10 pozostałych miejsc. Witamy serdecznie wszystkich kibiców, którzy tutaj do nas, do nasze zawody, do naszego mistrzostwa dotarli. Spora grupa kibiców z Nowego Sącza, ale i spora grupa kibiców ze Szczawicy, a tych witam szczególnie serdecznie, no bo Szczawica, Krośnie, Kropniny to bliskie mojemu sercu okolice. Za około 3-4 minuty się spotykamy. Życzę wspaniałych sportowych emocji. Very good afternoon to everyone as we
are about to begin our afternoon session of these championships. A reminder, the 2019 ICF Canoe Slalom Junior Under 23 World Championships, we began on Sunday with the opening ceremonies. We will continue throughout the week until Sunday afternoon. Today we will begin, as a matter of fact, this afternoon we will resume competition with the women's junior canoe competition, and we have 38 paddlers in this particular event. The best 20 will go through to the semi-finals. The rest will take a second run. So the first run will begin in just a few minutes' time. We will begin with the Latvian athlete Enia Laksa. As this was with the other qualification rounds, in the other events, we may find ourselves in a position where there are more than 2 boats on the course at a given time. So it will be Laksa Evdokia Podobaeva of Russia, and then the Irish girl, the Iranian girl, Nirvana Asadbeki. Very nice name, Nirvana Asadbeki. So we are on our way in the qualifying round, and Enia Laksa will post a qualifying time for the other athletes to follow, and she will hope that this run will give her qualification through to the semi-finals. Enia Laksa of Latvia on her way. No i drodzy Państwo, rozpoczęliśmy już nasze popołudniowe starty. Enia Laksa, reprezentantka Łotwy, już w ataku w bramkę 11, tą podjazdową. Za moment poznamy pierwszy wynik, do którego będziemy się spokojnie odnosić. Enia Laksa, Łotwa, z numerem 38, już na dolnym odcinku trasy Salomu. A u góry Evdokia Podobaeva, reprezentantka Rosji, C1 juniorek. Rywalizacja w ramach Mistrzostw Świata juniorów i młodzieżowców. Enia Laksa z numerem 38, z numerem 37, Evdokia Podobaeva, Nirvana Asadbeki z numerem 36. Irano ściskamy kciuki za przejazd poprawny. Reprezentant Iranu, no 50 punktów karnych na piątce, ale mogę sobie powiedzieć, że nic się nie stało. Trzeba płynąć do mety. Problemy tutaj ma Iranka. Z ogromną sympatią na nią patrzę, by przytrzymało Irankę w walcu. Wywróciło. Wstaje. Brawo! Brawo! Okay. Reprezentantka Iranu, no
Brawo, brawo, brawo. Cieszymy się bardzo. Well, ladies and gentlemen, it's for some of these young athletes, I guess she may be about 15 years old, their first international exposure. Great to have the athletes, these young athletes with us, and we need to support them. A round of applause for the Iranian young lady. Fantastic to have you. Z ogromną sympatią patrzymy na przejazdy tych zawodniczek, które dopiero rozpoczynają swoją sportową karierę, próbują swoich sił na międzynarodowej arenie, na mistrzostwach świata. Brawo, brawo. And we hope that she will be with us for years to come. And as she gains experience, she will also gain strength and be able to tackle difficult courses as she applies her trade, as we say, on this event. Or this discipline. We have, yes, I met an Iranian judge earlier on during the championships. He's supposed to be opposite us here somewhere. Hey, there you are. Yeah. Okay. Yeah. Good to have you with us. Fantastic. So we have Nirvana down at the bottom, and she's gone third so far. It's early days in the event. It's the women's junior canoe. We have 38 participants. 20 go through to the semi-finals. The rest will take a second run for an additional 10 to make up a field of 30. Kolejna zawodniczka Lola Tripano z numerem 34. Lola Tripano, reprezentantka Argentyny. Lola Tripano of Argentina is the next athlete on the water, and she is being followed by the Andorran Nemi Font. We have seen Font a few times already during the period of the last 2 days. So Nemi Font is not new to our water. I guess I think Nirvana's first attempt at conquering this course. I need some agreement from the Iranian judge. It was Nirvana's first. Yes, it was their first run on the course. Sportu Marina Nowisz, reprezentantka Rosji, teraz przemknęła przed naszym stanowiskiem do zawodniczka, na którą na torze oglądamy z numerem 32. Marina Novish of the Russian Federation is the athlete that has just gone past the halfway mark and making her merry way to the bottom of the course. It is a challenging course for the C1s and with just the paddle, this one paddle to use, it is difficult, a difficult course. Kasia Lieber of the Polish team is on course, and Kasia also a young lady who's participating for the first time at the international level, and Kasia needs some support from the Polish crowd. Yes, this Katarzyna is Lider, Polska, z numerem 31.
Kasia Liber. So Kasia Liber, the Polish athlete, getting into some form of difficulty as Kasia, but I know she will try to finish her run. She will return to take that gate number 15. She gets now into the backwater. She takes 15. A round of applause for Kasia Liber. So if she doesn't make it through in this first round, she will have a second try at the semi-finals. The German girl on course is Anna Suez. Anna Suez, reprezentantka Niemiec z numerem 30. Pojawiła się na torze. Kasia Liber kończy swój przejazd. Tam widzieliśmy, straciła sporo czasu, dopływając do bramki 15. No i czekamy na rezultat tej Kasi Liber. To jest druga lokata. Marina Nowysz na miejscu pierwszym, Kasia Liber na miejscu drugim, trzecia Ewdoka Podobrajewa. So we have a lot of noise coming from this side of the course. As usual, the French contingent is a huge contingent, one of the largest teams this weekend. They have had a lot of success already. The French 4 gold medals in the first day of competition, and that has made them more vociferous, and their appetite for more medals is indeed high at this point of time. So there is a French girl on course, and she's paddling into second position at the moment, with Marina Novish of the Russian team still leading. The French girl will go over the finish line in another game's time. She has just the 20th upstream, and then you have a few beats of the paddle and you are over the finish line. Pankova, this is of the Slovakian team, Zuzanna Pankova on course. Na dolnym odcinku trasy Salomu już Zuzanna Pankowa ze Słowacji u góry, jej koleżanka z reprezentacji Iwana Chlebowa. Zuzanna Pankowa płynie bardzo dobrze, chciałem powiedzieć, ale już na 14 popełniła spory błąd, no i będzie niestety daleko. Iwana Chlebowa rozpoczęła swój przejazd. Zuzanna Pankowa kończy, przypomnijmy, zarówno Zuzanna Pankowa, jak i Iwana Chlebowa to reprezentantki Słowacji. Już możemy spokojnie powiedzieć, na 14 bramce 50 punktów karnych Zuzanny Pankowej, no a to oznacza, że będzie klasyfikowana na obydwie pozycji. Natomiast Iwana Chlebowa natomiast mówi bardzo dobrze, 2 punkty na bramce 7, ale ten międzyczas jest znakomity i to już wskazuje na to, że jeżeli tak robimy dalej obejmą prowadzenie, ale poczekajmy, bo już nieraz przekonywaliśmy się, że ten dolny odcinek jest tym trudnym odcinkiem, w którym można wiele stracić, można wiele zyskać. Zdarzało się, że jeszcze na ostatniej bramce zawodniczki dopełniały do Iwana Chlebowa. Zaraz poznamy kolejny międzyczas. Prowadzi Chlebowa, płynie Iwana Chlebowa po miejsce pierwsze, a przypomnijmy, Iwana Chlebowa to przedstawicielka Słowacji. No ale mamy kolejny błąd, kolejnej przedstawicielki Słowacji. Chlebowa popełnia błąd na bramce 17, 50 punktów karnych. No, druga z kolei reprezentantka Słowacji z takim błędem. No i miejsce czwarte. Marina Nowysz na prowadzeniu z Rosji.
No i kolejna zawodniczka popędziła w stronę mety i kolejna z 50 punktami karnymi. Na bramce 15 50 punktów karnych. Łapie, przepraszam za to określenie. Zawodniczka z numerem 26 Harlak, reprezentantka Niemiec. Alicja Bullera już na trasie. Alicja Bullera, Polska z numerem 25. So we have the Russian Federation athlete Marina Dalvis still leading with a 1:28.37. A lot of athletes picking up 50-point penalties at the bottom of the course. It seems like as if the course, there was some readjustments maybe, and there are some problems. Athletes are having problems with some gates at the bottom of the course. The German athlete goes over the finish line and she goes into 8th position at this moment. That's clear Harlak, as Bullera of Poland leading at the second intermediate with a 2.67. Heading for the top of the leaderboard is Bullera, and her point score should come up any moment now with Bullera. Alicja pierwsza! Alicja Bullera na prowadzeniu 120. Alicja Bullera, uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego tutaj w Krakowie. Pochodzi z Leśnej, Polowania Śląskiego. Prawa Alicja. Druga Marina Nowysz, trzecia Karinka Stryk, czwarta Ala Suez, piąta Iwana Chlebowa, szósta Kasia Liber, siódma Zuzanna Pankowa. Dobrze, przyglądamy się, kto jedzie teraz. Reprezentantka This is Michaela Corcoran of the United States, talking with Rafał Smolen, one of the best that we had in yesteryear, former Polish athlete, paddler, now with the United States setup. He was telling us that Corcoran is one of the future athletes of the United States that they're looking forward to her development. As Corcoran is about to finish, we have the German Janine Panslav going past our commentary position, with the Czech athlete Kneblova about to begin her run. Teresa Kneblova. Corcoran kończy przejazd na miejscu 5 aktualnie. Janine Panslav z Niemiec blisko linii mety, a wyruszyła na pasę Teresa Kneblowa, a Teresa Kneblowa to reprezentantka Czech. Czekamy na wynik reprezentantki Niemiec, Alicja Bullera w dalszym ciągu na prowadzeniu. Ona utrzyma to prowadzenie po przejeździe reprezentantki Niemiec. Dobrze płynie Czeszka Kneblowa, a reprezentantka Niemiec już na mecie i to jest lokata trzecia. Alicja Bullera utrzymuje prowadzenie. Na trasie Kneblowa, Teresa Kneblowa, no i tu będziemy mieli dobry wynik. Teresa Kneblova of the Czech Republic heading to the top of the leaderboard with the Great Britain athlete just out of the start, Isla Goulet of Great Britain. This is Goulet of Great Britain, who is on her way, and Kneblova way out in front, 10:00 in front of the best time at the second intermediate. Kneblova will take her place at the top of the leaderboard. Kneblova of the Czech Republic. The British girl is next. She comes down into the 10th, takes the 11th. Kneblova goes top for the Czech Republic. Teresa Kneblowa, reprezentantka Czech na prowadzeniu, Alicja Bullera, Polska na miejscu drugim, trzecia Marina Nowysz, reprezentantka Rosji. Alicja Gurla, reprezentantka Wielkiej Brytanii. Isla Goulet of the British setup is on her way to the bottom of the course.
as the Spanish team makes their challenge with Clara Gonzalez. Clara Gonzalez will be followed immediately by Jeanette Echery, also of the Spanish team, as Goulet of Great Britain heads towards the bottom. A deficit of 19.96 will put her at this moment into 6th position. That's where she will slot in unless she gets much quicker. Let's see where she goes. She goes 6th. That's Goulet into 6th as Clara Gonzalez goes past our commentary board. Raz do mety podchwyciła Clara Gonzalez. Clara Gonzalez w numerem 20, reprezentantka Hiszpanii. Teresa Kneblowa na miejscu pierwszym, Alicja Mulera na miejscu drugim, na trzecim Marina Nowysz, ale za chwilę już będziemy oznaczać pierwsze zawodniczki, które zakwalifikują się do półfinału po tym pierwszym przejeździe. Dwie reprezentantki Hiszpanii. Teraz zaglądamy na torze. Przewodnimy z numerem 20 Clara Gonzalez, z numerem 19 Sanem Echari i Maria Barroso, a więc trzy reprezentantki Hiszpanii, a więc wewnętrzna walka między Hiszpankami. No i uwaga, Gonzalez za moment na mecie. To jest miejsce 5 i Teresa Kneblowa już z kwalifikacją, a pierwsza oczekująca Alicja Mulera. So we have the first qualifier. Teresa Kneblova has qualified. Alicia Bulera of Poland waiting for qualification. Clara Gonzalez, the Spanish girl, into 5th as her teammate, her compatriot, Janet Echery, will be next to finish. And yet another Spaniard, Maria Barroso, will finish after Echery. At the top of the course, the French girl, Doriane Delassou. No i uwaga, Janet Echery już za moment na mecie, ale my już wiemy, że Alicja Bulera powinna uzyskać awans, bo druga reprezentanta Hiszpanii ma dużą stratę do prowadzącej Teresy Kneblowej. No i uwaga, 5. jest Echery, a więc Alicja Bulera, Polska z awansem do półfinału. Brawo, Alicja. Ty prosiłeś o prawo, ale nie mam prawa od Polaków. Czy możemy prosić o prawo dla Alicji Bulery? Dziękujemy. Okej. Doriane Delassou of France on her way. A clean run at the top. Who's waiting for qualification? Bulera has not qualified as yet. There has been a readjustment of our board. Bulera waits for qualification. Novice qualifies for Russia. Mamy korektę niestety wyniku. Alicja spadła na miejsce 3. Jest pierwszą oczekującą, ale teraz będzie awans dla Alicji Bulery. Jestem pewien, bo Barroso kończy swój przejazd na miejscu 10. No i Alicja Bulera has her qualification. Janet Panslav, the German athlete, is waiting for qualification as Delassou of France is on her way. I guess Panslav will wait for just a while because there is a big difference between what Kneblowa has posted and what Panslav has achieved. She's 16.45 behind. Let's see what Delassou does. Delassou goes 2nd and qualifies. Panslav waits. Next we have the Czech athlete Adela Kralova, who will qualify. That's if she continues the way she has started at the top of the course. She's being followed by Elizaveta Terakova of the Russian Federation and the US athlete, the young and
upcoming paddler who we expect a lot of in the future. Emmy Lippard will be next. Dorian de la Souza, Francja. Na miejscu drugim, a więc z kwalifikacją kończy swój przejazd Nowela Kralowa. Reprezentanta Czech, że również Elizabeta z numerem 15, reprezentantka Rosji. Czekamy na wynik kralowej. Druga lokata. Teresa Kneblowa de la Kralowa, Dorian de la Souza, Marina Nowisz i Alicja Mulera. To zawodniczki, które już uzyskały kwalifikację do półfinału. Elizabety Terikowa z Rosji z numerem 15 wyprowadziła z mety. Lippard, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, już na pasie. So qualification has already been achieved by Knablova, Kralova, de la Souza, Novish, Bolera. They have already qualified, as Panslav still awaits qualification, with Terakova about to finish, and Terakova will qualify and Panslav will continue to wait. Let's wait and see, unless, yes, so Terakova has qualification, Panslav awaits as the American Evie Lippard, this paddler that we can only use superlatives when it comes to the way that she has been performing during the course of this year on the European scene. She's a young lady, she's only 15, she's already up with some of the seniors, and the Americans expect a lot of Lippard. And every Lippard is way out in front. She has destroyed the field in a way. She's just picked up 2 points just for good measure, has gone top. So Lippard goes top. Na piątym Elizabeta Terikowa, ale uwaga, tutaj mamy uwagę, że Elizabeta Terikowa, no jeszcze jej wynik zostaje weryfikowany, a więc nie jest jeszcze, już teraz została Elizabeta Terikowa na miejscu piątym, a jednak ta gwiazda zniknęła, no mamy nową liderkę, Lippard ze Stanów Zjednoczonych, nową liderką, brawo, patrzymy kto pierwszy oczekujący. Panslav, tak, z Niemiec od dłuższego czasu pierwszą oczekującą. No i Iga Garlewicz, Polska, już na trasie. Iga Garlewicz z 12 numerem Polska już na trasie. So Jan in mind, Panslav still awaits qualification as Lotte Reina of the New Zealand team heads towards the bottom. Maybe Panslav will get her qualification now at the expense of the New Zealander. Reina, unfortunately, picking up some penalties at the bottom of the course. Panslav will qualify. Garlewicz of Poland is on her way. At the moment, paddling into a qualification position is Garlewicz, so we will wait and see. No i patrzymy końcówkę Igi Garlewicz. Rainer na miejscu 23, a więc już z kwalifikacją Panslav, Clara González pierwsza oczekująca, Iga sporo tych dwójek, 15 lokata Igi Garlewicz na chwilę obecną. So Garlewicz goes down in the 15th place. Panslav has qualified, as well as the Spanish athlete Clara González, our breakfast friend.
Clara, congratulations, you have qualified. Great to see that. The Australian on course is Alexandria Chote, and has gone clean for the most part of the course, picking up a 2-point penalty at the 16th, the Australian, and has dropped out of the qualification position. It seems as if Camille Castritz of France will qualify at the moment. As the next French girl on course, we see Lorraine Rosson of France, will be followed by Elena Micozzi of the Italian team. Aleksandar Czotle już blisko mety, już na mecie. Jest 11 w tym momencie, a więc zostaje pierwszą oczekującą na Kamilę Kastek, reprezentantka Francji z awansem do półfinału z tego pierwszego przejazdu. Reprezentantka Francji, Lorraine Roisel z numerem 10, za moment na mecie, ląduje na pozycję 4, a więc byłby tutaj awans, ale mamy reprezentantkę Włoch, Elenę Micozzi, która płynie na tym początku znakomicie. Reprezentantka Francji, 2 punkty na ostatniej bramce i to jest 4. lokata, tak jak przewidywaliśmy, a więc Roisel z awansem już do półfinału. So we have Rosson going fourth and qualifying as the Italian Micozzi, busily going past our commentary position and fighting her way to the bottom of the course. She's 3.10 up on the fastest time at the moment as the British girl Alice Miller begins her attack of this course in the women's junior canoe qualifiers. It's the first run at these 2019 ICF Canoe Slalom Junior and Under 23 World Championships. We have the Italian girl going top. Micozzi went clean and has gone top. It's a 108.53. Congratulations to the Italian girl. She has gone top. And this is Alice Miller of the British team. Miller of the British team in a qualifying position as she goes past our commentary point. Elena Micozzi w znakomitym przejeździe bez punktów karnych, 108,53 i to ona jest liderką w tym momencie. So we still have some places left for qualification, and the British girl is going to be collecting one of those places any moment now. She's 11.06 down, but she will have to lose a lot of time to the 25.84 of the Australian Chote not to qualify. The British girl will qualify. She qualifies in 4th. O i z awansem reprezentantka Wielkiej Brytanii Alice Miller w dalszym ciągu. Aleksandra Czote oczekuje awans jako pierwsza. Bardzo przepraszam, to już chyba zmęczenie grają. No i zerkamy. Ile jeszcze tych zawodniczek pozostało? Niewiele. 7 zawodniczek na liście startowej, a więc następują ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące tego pierwszego przejazdu i awansu z tego pierwszego przejazdu bezpośrednio do półfinału. Hannah Thomas of New Zealand is heading for a qualifying position. Thomas 11.77 and is now at the final gate, and Thomas will qualify for the New Zealand team as Marta Bortoncelli goes past us. Thomas qualifies for New Zealand in 5th. Bortoncelli will be next. Things happening quick and fast. Elena Borghi, also of the Italian team, on course. So we are waiting for Bortoncelli and Borghi to qualify. 25.84
is the deficit of Alexandria Chote of Australia, waiting for qualification. Bertoncelli will not go that far. She's just 4.26 off. Bertoncelli will qualify for the Italian team, and Borghi will be the next qualifier. Bertoncelli goes second. Borghi is on her way to the bottom. Adam Tomas z awansem, Marta Bertoncelli również z awansem. W dalszym ciągu Aleksandra Czoty pierwsza oczekująca na prowadzeniu dwie wróżki, Jelena Witozy i Marta Bertoncelli, trzecia Ewy Liberbart. No i tak wygląda pierwsza trójka, niewiele zawodniczek zostało do końca. Elena Borgi z numerem 5, z czwartym Emanuela Luknarowa ze Słowacji. To te dwie zawodniczki, które teraz oglądamy na torze. Reprezentantka Włoch płynie dobrze na kwalifikacji, gdzieś w granicach 5., 6. miejsca. No i Luknarowa już u góry. Reprezentantka Słowacji, reprezentantka Włoch za moment na mecie 4 punkty karne. No i to jest 6. pozycja, a to oznacza oczywiście awans. Borghi qualifies in 6th as the Slovakian Emanuela Luknarova goes past us and clean so far on her run, just taking it steadily as she goes to gate number 15 upstream and is 3.61 down at the first intermediate. Luknarova heading for qualification, 5.74 down, and the qualifying position that she has to beat is 25.84. So Luknarova will qualify. Hocheva, that is Eva Alina Hocheva of Slovenia, is on her way. Emanuela Luknarowa już na mecie. To jest 5. lokata, to jest awans, a na torze reprezentantka Słowenii Alina Hocelar z numerem 3, a więc jeszcze nam tylko 3 zawodniczki pozostałe jest z tej grupy. Gabriela Sadkowa z numerem 2 i Betana Foroł z numerem 1, a więc już napadają ostateczne rozstrzygnięcia, a my jesteśmy ciekawi, czy oczekującej na awans Aleksandrze Czoty uda się ten awans uzyskać. Będzie to bardzo, bardzo trudne, bo cała trójka to są już znakomite zawodniczki, no i wszystko wskazuje na to, że reprezentantka Australii wystartuje przecież, ale mamy wywrotkę eskimoskę, Sadkowa, no w tym walcu, ależ traci tutaj Sadkowa. Ona prowadziła na półmetku, była znakomicie. Hochewar, uwaga, już na mecie, jest 6. z awansem. I teraz Sadkowa, jak ta wywrotka, jak ta eskimoska odbije się na czasie. Za moment zobaczymy, tutaj prowadziła na pierwszym odcinku. No i patrzmy, Brian, jak ta eskimoska, ten błąd w tym miejscu wpłynął na wynik. Jaki będzie międzyczas tutaj? Teraz poczekajmy, czy będzie tracić, jak będzie tracić. 2.14 traci, no ale jest to na awans, to jest tylko, no oczywiście po takim tutaj zajściu, tak określmy w tym miejscu, byje bez punktów wolnych, na 0, no brawo Gabriela, Poduna, znakomicie do odcinka, proszę Cię bardzo. So yeah, Gabriela Sadkova with an Eskimo able to overcome that problem and go into second position, as Bethan Furrow of Great Britain seeks to make her qualifying position. Bethan Furrow, one of the best in this field, will expect to qualify and not take a second run. She drops, and she drops a bit low, but she gets into the backwater without any problems, takes the right turn, she touches, did she? We're not sure, no, it was clean.
Yes, she touched at gate number 15, did better than Faro, but is 3.79 down and will have a qualifying position. So no troubles for Faro as she heads towards the last gate. Is the 20th upstream. She's going to turn left and head towards the timing beam. She will break that timing beam now and she will go third. So Faro qualifies for Great Britain. We have the 20 qualifiers from this first run. The rest will take a second run. Trzecie miejsce reprezentantki Wielkiej Brytanii, Betany Faro. Oczywiście awans, no a niestety zawodniczka, która długo tutaj oczekiwała na awans, Aleksandra Chote z Australii, no tuż za 20 i będziemy ją oglądać w drugim przejeździe. Elena Mikozy, Gabriela Statkowa, tutaj wyczyn Statkowej oczywiście druga lokata 110,69, znakomity wynik pomimo wywrotki, pomimo skimoski, no i straty czasu, wynik doskonały i druga lokata. Statkowa druga, Foro trzecia, Bortoncelli czwarta, Leibwart na miejscu piątym, Kneblowa szóstym, Luknarowa siódmym, Oczewar na miejscu ósmym, dziewiąta Miller, dziesiąta Bordzi, 11 Tomas, 12 Klalowa, Urłaseł 13, Kieriekowa 14, Nowyż 15, Kullera 16, Dalacin 17, Manslav 18, Gonzales 19 i 20 Kastliko. To te zawodniczki awansowały do przejazdu półfinałowego już z przejazdu pierwszego, a pozostałe walczyć będą w przejeździe drugim, będą walczyć o 10 miejsc i ta dziesiątka dołączy do wyłonionej wcześniej 20. Proszę Państwa, spoglądamy na zegarki, godzina 14. 14:25, 14:27, a więc za około 2 minuty rozpoczynamy pierwszy przejazd konkurencji K1 juniorów. Na liście startowej 77 zawodników, proszę Państwa, 77 zawodników, 30 z tych 77 kwalifikuje się do półfinału już po pierwszym przejeździe. Pozostali będą startować w przejeździe drugim i do tej 30 wyłonionej z pierwszego przejazdu dołączy najlepsza dziesiątka z przejazdu drugiego. So in a few minutes time we will begin the next event on our program, the men's junior kayak, and we have 77 entrants. 30 will go straight through, the best 30 will go straight through to the semi-finals, the rest will take a second run.
No i proszę Państwa, rozpoczęli rywalizację kajakarze w konkurencji najliczniej, tradycyjnie już obsadzonej konkurencji K1. K1 juniorów, przejazd pierwszy. Ocean Flander, reprezentant Szwecji, już na trasie. Tobias Castillon z Argentyny, również na trasie. Ralph Baldiz z Łotwy, również na trasie. Jak już wspomniałem, na liście startowej 77 zawodników. No i ciekawi jesteśmy ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących awansu do półfinału. Później z tego półfinału tylko 10 będzie awansować do finału, ale póki co skupmy się na przejeździe kwalifikacyjnym, a więc pierwszy przejazd. Już znamy pierwszy wynik. Flander ze Szwecji 142-14, taki uzyskuje wynik. Reprezentant Argentyny blisko mety, reprezentant Łotwy Ralph Baldiz. Reprezentant Argentyny obejmuje prowadzenie z wynikiem 110-66. Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców. Oglądaliśmy Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców w Krakowie na krakowskim torze 3 lata temu i teraz oglądamy po tej 3-letniej przerwie ponownie. Spoglądamy na tor. Ralph Baldiz, reprezentant Łotwy z numerem 65. Irlandczyk Jan Nedownik z numerem 74. Rozpoczyna swój przejazd Iwan Kozlow, reprezentant Rosji z numerem 73. So we have the largest field of the competitions. This is always the most popular amongst the paddlers, the K1, and here we have 77 paddlers in the first round of the heats. 30 will go through to the finals and the rest will take a second run. So we are a very, very long way away from our first qualifiers. The Irish will have in a moment their athlete Ethan Dowling to cheer on. So Ethan Dowling with bib number 74 should be, has he already finished? Yes, Dowling has already finished. He has posted a points total of 126.69. Bib number 70, Kaylin Friedenson, the U.S. athlete, is in the gate. This is information for the U.S. team. Your athlete Kaylin Friedenson is about to challenge, and he is in the gate.
No i proszę Państwa, kolejni zawodnicy pojawiają się na torze. Z 82 Ralf Jurjanis, reprezentant Łotwy, z 71 numerem natomiast C1w udało się, czy to nie? Reprezentant Taipei z 71. No i kolejny zawodnik podchodzimy jeden sam, reprezentant Stanów Zjednoczonych z numerem 70. Przedstawiciel Taipei tego przejazdu do udanych zaliczyć nie może. 150 karty, czy Malekanta wybrało prawo za odwagę, został zawodem. Natomiast reprezentant Stanów Zjednoczonych z dużą przewagą tutaj nad konkurentami i wszystko wskazuje na to, że on będzie liderem. Już na mecie jeden sen Stany Zjednoczone to będzie miejsce pierwsze, tak, 7 sen, przepraszam, na miejscu pierwszym wynikiem 107,28. So for now at the top is the American athlete K1m with a 107.28. Friedensen takes his place at the top of the leaderboard. The Russian athlete Mikhail Barikin is on his way, and Barikin is going fastest of all. Let's see what points total he will post. Remember, we're looking for the best 30 in this first round of the 77 paddlers. The Russian Barikin has taken over at the top with a 103.03, so all the time the points totals tumbling and getting closer and closer to that 100-point mark, and we'd expect it to be much lower than that for the top qualification. But a good run from Barikin, the Russian. The Irish would be interested in an athlete with bib number 65, Adam Vaugh. Adam Vaugh, bib number 65, will be in the gate any moment now. Before him, we have a North Macedonian, a Moroccan, and an Algerian. The Algerian has just gone past our position, is it? No, the Moroccan, that is Ait Kadour, Ait Kadour, with Mohamed Bekadour of Algeria following down, and we have Vaugh now in the gate. Adam Vaugh of Ireland.
No i przypomnę, że jesteśmy świadkami przebiegu konkurencji K1 mężczyzn. Pierwszy przejazd K1 mężczyzn, grupa juniorów, 77 zawodników na liście startowej, 103.03. To najlepszy jak do tej pory wynik. Michał Barykin, Rosjanin, taki wynik uzyskał. On oczywiście na prowadzeniu. Na liście startowej wśród tych 77 zawodników, 3 reprezentantów Polski, to taka informacja dla widzów Polski na środku. Z numerem 37 wystartuje jako 41, natomiast z numerem 21 jako 57 wystartuje Mikołaj Mastalski. No i jeszcze nam pozostał na liście startowej Piotr Prusak jest jako 64, z drugiej strony wystartuje Piotrek Prusak, a więc ta trójka Polaków bierze udział w dzisiejszych zawodach. Wszystkiego mocno kciuki. Przypomnijmy jeszcze raz: Michał Ciągo, Mikołaj Mastalski i Piotrek Prusak. A ich start musimy jeszcze nieco poczekać. We're a long way away from the first qualifying positions. It's early days. Barykin at the top of 103.03. Friedensen in second place, and Arvid Lindberg of the Swedish team in third. That's the top three as we await the next athlete out of the gate. A Swedish athlete is Frey Bratt of Sweden. So Frey Bratt just about to begin. 2 Canadians will follow him. One of could be of Polish descent, Mark Zielonka of Canada, maybe of Polish descent, and Jean-Benoit Lemay of Canada. So 2 Canadians will be on the course any moment now, and that's they will be with bib number 60 and 61. All right, yeah. So for now we have Frey Bratt of Sweden. Then we have, he will be followed by Mark Zielonka of Canada and Jean-Benoit Lemay. Dwóch reprezentantów Kanady oglądamy na trasie. Z numerem 61 Marka Zielonka i z numerem 60 Jean-Benoit Lemay. Spoglądamy na wyniki na prowadzeniu Michała Barykin z Rosji, numer 103.03, ale tutaj z pewnością będziemy mieli wyniki poniżej 100 punktów. Powinniśmy mieć wyniki, bo poczekajmy. Reprezentant Szwecji teraz zakończył swój przejazd. Frey Bratt to jest miejsce 4. No i wspomniani Kanadyjczycy teraz pojawią się na torze. Michał Barykin pierwszy, Kevin Friedensen drugi, Arvid Lindberg na miejscu 3. Cały czas jesteśmy świadkami przebiegu pierwszego przejazdu konkurencji K1 juniorów. Już blisko mety Marka Zielonka, 25,81 straty, to gdzieś w granicach 11 miejsca. Przejazd z 2,4,6,8,12 punktami na chwilę obecną. No i Zielonka na moment na plecie. 2 punkty jeszcze na 20 tej ostatniej bramce podjazdowej. No i jak już przewidywaliśmy w ramce
że będzie leciał 12 miejsca, 12 miejscu. Na 12 miejscu Mark Zielonka. Kolejny Kanadyjczyk Jean-Benoit Lemay z numerem 60, już na dolnym odcinku trasy Slalomu. Iwo Kurwin z numerem 59 z Łotwy. Dordewicz z numerem 58 z Serbii również wyrusza na trasę. Na 8. miejscu Kanadyjczyk Lemay. Na chwilę obecną Michał Barykin utrzymuje prowadzenie. Reprezentant Łotwy Kurwicy teraz z 8 punktami jak do tej pory. No i na trasę wyrusza wspomniany przeze mnie wcześniej Marko Dordewicz, a później Jakub Mrazek, reprezentant Czech. No i tak, będziemy tutaj już mieli obraz tego, co się dzieje na trasie, na ile te wyniki są dobre, czy też złe, uzyskiwane przez zawodników. Ta weryfikacja mała Dordewicz, 50 punktów karnych na bramce 8. No i oczywiście to będzie odległa pozycja. So we have the top three, Mikhail Barykin of Russia, Arvin Lindberg of Sweden, and Frey Bratt also of the Swedish team. There is a correction. Now Kilian Fridensen moves up into the second position. So it's Barykin from Fridensen from Lindberg. In a moment we will have an athlete, a paddler on course who will give us something of a mark to look at and kind of know if the other athletes will be able to challenge and have a place in the semi-finals from the first round. Jakub Mrazek is no mean paddler. The Czech paddler at the top, 0.62 down on Barykin, but we'll expect him to speed up as he gets to the bottom. So this is Jakub Mrazek of the Czech Republic. Jakub Mrazek, reprezentant Czech, 2 punkty karne na bramce 10. A na 14, a więc nie uszczeka się tutaj błędów Mrazek, no na tym pierwszym pomiarze w granicach 11 bramki tracił zaledwie 60%, a teraz już 8,50, no to idzie, przepraszam za to określenie, na miejsce 6. Jakub Mrazek już blisko linii mety, a rywalizację na torze rozpoczynają dwaj reprezentanci Chorwacji. Mrazek na miejscu 5 w tej chwili. Michał Barykin z linii 103.03 na prowadzeniu. Reprezentanci Chorwacji Martin Wekse z numerem 56 i z numerem 55 Jakub Matosewicz. Reprezentanci Chorwacji już na torze. So Mrazek did not put up points total better than what Barykin has done. So it means that the 103.03 still stands and seems as if it is a good total to aim at and to go over in this first round. Barykin from Friedensen from Lindberg. Croatians on course right now. We have Jakov, this is Martin Wekse and Jakov Matosewicz. Mrazek na 5, to już mówiliśmy, na miejscu 6, pierwszy z
reprezentantów Chorwacji w Exe i teraz kolejny reprezentant Chorwacji Jakub Matosewicz z numerem 55 już na dolnym odcinku trasy slalomu. Andrzej Petruszew z numerem 54 to przedstawiciel Macedonii Północnej, tak. Paul Preisel z numerem 53 reprezentant Austrii. Kolejni zawodnicy, którym oglądać będziemy w pierwszym przejeździe. With bib number 53, Paul Preisel of Austria in the gate, and the British contingent can prepare to welcome Johnny Dickinson at with bib number 52. Dickinson will be the next athlete in the gate. As Preisel leaves it, Dickinson takes his place. The flag of Great Britain comes up on the screen. So we have right now the North Macedonian and the Austrian on course to finish with Dickinson on the starting order. Reprezentant Macedonii za moment na mecie, 4 punkty karne. Druga lokata, brawo, brawo, Milaj Boryki na pierwszym miejscu. Andrzej Petruszew na miejscu drugim, Frydenson na miejscu trzecim. Tak wygląda na chwilę obecną pierwsza trójka. So the Austrians are making some noise because Preisel is in front. This is the Austrian Paul Preisel, way out in front at the moment, going clean and heading towards the second intermediate. He first has to conquer the 15th, and did he do it? Well, yes, he did. He still is in front, has increased his lead 1.79 up on the best time set by Mikhail Barykin of Russia. Preisel clean will finish now, any moment now, as Preisel goes over the finish line. Will he go under 100? Under 100? No, he doesn't. 101.30. Preisel for Austria goes top. Po dłuższym czasie, można powiedzieć, Brian, jest, mamy zmianę lidera, bo Michał Barniken prowadził bardzo długo, a teraz Paul Preisel z Austrii to pozycję lidera zajmuje. The British athlete Johnny Dickinson has gone speeding past our commentary position. Johnny Dickinson being urged on by a huge British contingent running along the banks at the side of the course. The Brits are hoping that Dickinson will take over at the top. I have my British friends in front of me right now. Dickinson is leading. He's leading by 2.01. And Dickinson will go top for Great Britain. He will go under 100-point score. Will he do it? Yes, he does! Johnny Dickinson goes top for Great Britain. 98.22. We said that we needed under 100 to qualify. And Johnny Dickinson for Great Britain has done just that. Mamy pierwszy wynik poniżej 100 punktów. No właśnie, poniżej 100 punktów mamy pierwszy wynik. Ciekawi byliśmy, któremu z zawodników uda się tę barierę 100 punktów przekroczyć. Reprezentant Wielkiej Brytanii Johnny Dickinson na miejscu pierwszym z wynikiem 98-22. A więc mamy nowego lidera. Czy to wystarczy na awans? Ja myślę, że do tej 30 to już chyba spokojnie reprezentant Wielkiej Brytanii się załapie. Przepraszam za to określenie oczywiście, ale poczekajmy spokojnie. For the English-speaking countries, your next athlete that we are waiting on will be the Irish athlete Tom Morley, and Tom will be paddling with bib number 47. He will be followed by the American Wesley Bolliard with bib number 46, and then the Brits can get ready for bib number 44 and Ben Haylett.
Natomiast Manuel Tripano, reprezentant Argentyny, w tym momencie melduje się na mecie, 12 punktów karnych, no i to jest pozycja 23. Ciężko będzie w tym pierwszym przejściu uzyskać awans. Aleksander Boskowicz, reprezentant Serbii, znów 50. Boskowicz, reprezentant Serbii z numerem 50, już na wolnym odcinku klasy Slalom. Dwóch reprezentantów Litwy teraz będziemy oglądać. Gustas Malakauskas z numerem 69 i z numerem 68 Kipras Talacka z numerem 40. We have a Serbian fleet about to finish, and two Lithuanians in a Lithuanian tussle on the course, as we await Tom Morley of the Irish team. Talacka, that's Talacka, Kipras Talacka of Lithuania comes out of the gate, and Morley goes into the gate. We await the challenge of the Irishman. At the top of the leaderboard, Johnny Dickinson, Great Britain, Paul Preissel, Austria in second, Mikhail Barikin of the Russian Federation in third. No i proszę Państwa, reprezentant Litwy blisko linii mety, tam spora strata do prowadzącego Brytyjczyka, 31:09 na tym drugim odcinku. A przypomnę, że z numerem 48 na torze również Kipras Talacka i również reprezentant Litwy. Tom Morley z numerem 47 wyruszył już na trasę. Tom Morley to zawodnik Irlandii. Będziemy powolutku już zbliżać się do momentu, kiedy będziemy odznaczać pierwsze kwalifikacje, ale jeszcze na liście pozostało do tej 30 kilku, czy też kilkunastu zawodników. Spokojnie, proszę o cierpliwość. So just be patient as we await the first qualifiers. We are still some way away from the first qualifying position, as this is Tom Morley of Ireland, battling his way against nature in a sense, drops a bit low, but Morley comes out of the backwater, takes the 15, turns towards and straightens up towards the 16th, will go across to the 17th and will switch back for the 18th. Tom Morley of the Irish team at the bottom of the course, and Morley has gone clean so far. A very good run from the Irish, but down on time as we will put it. Picks up a 2-point penalty to add to that what he had already lost. Goes 12th. Does the Irishman. Wesley Bolliard of the United States of America is just about going past our commentary position, receiving some cheers from our British friends. Yes, we love the Americans too. Tom Morley, bardzo ładny przejazd na czysto. Na ostatniej kolance 20 dopiero 2 punkty karne, no i 12 niestety lokata, ale bardzo ładny przejazd reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Wesley Bolliard z numerem 46. Ładny przejazd, ale do połowy dystansu, można powiedzieć, do połowy trasy Slalomu prowadził, a teraz już traci 6,43 i to jest jazda na miejsce 4. Kolejny zawodnik, przepraszam Cię, to Martin Rudorfer, reprezentant Czech z numerem 45. So Bolliard goes 5th for the American team, and the Czech Rudorfer is the next athlete that will go over the finish line, as we're about
to welcome on the course in this heats, the first round heats of this event, which is the K1 for the men's junior, the British athlete Ben Haylet. Ben Haylet is on his way. Rodolfo will finish. Miejsce piąte, reprezentant Stanów Zjednoczonych, teraz reprezentant Czechów, Rudolf na ostatnich rankach, przejazd z 2 punktami karnymi, no i to będzie wynik w czołówce, poczekajmy, drugi, tak, Martin Rudolfer, 100,39, niewiele zabrakło, by tę barierę 100 punktów przekroczyć. So Rodolfo goes second for the Czech team. Johnny Dickinson at the top, still leading for the British team, and here goes Ben Haylet being cheered on by the British contingent. Ben Haylet is way out in front. He is in front by 1.16 is Haylet. He has gone through the difficult 15th, gone through the difficult 16th and 17th, 1.75 up. He has increased his lead as Haylet heads towards the bottom. He's going to be faster than Johnny Dickinson. There are going to be 2 Brits at the top of the leaderboard. Haylet will go over now. He's going to go under the 100-point score. He will do that now. Yes, he does. 96.15. It's Haylet from Dickinson, from Rodolfo. The Brits are 1 and 2. Brawo, brawo, bardzo ładny przejazd reprezentanta Wielkiej Brytanii, 96-15, Ben Haylet i to on jest liderem, a kolejnym zawodnikiem, który przemknął przed naszym stanowiskiem jest Matej Blastik, a Matej Blastik to przedstawiciel Słowacji. 2 zawodników przekroczyło barierę 100 punktów, Ben Haylet i John Dixon i obydwaj są Brytyjczykami. 96-15 to najlepszy jak do tej pory, a my zerkamy, jaki wynik uzyska Blastik, reprezentant Słowacji, Matej Blastik. Blisko mety, pozostałe 2 bramki i jest dobrze, to jest jazda na 3. pozycję, czy będzie ta 3. pozycja? Poczekajmy, Matej Blastik, 3. Tak, no i tutaj tak, kolejny zawodnik, to zawodnik z numerem 42, Alex goni z Hiszpanii. On będzie tutaj gonił swoich rywali. Alex goni z Hiszpanii, teraz z numerem 42. Czy skutecznie ruszył pogoń za rywalami? 7,76. Taką stratę ma na pierwszym pomiarze, na pierwszym odczycie. A jego pogoń na razie skuteczną nie jest. Przypomnijmy, Alex goni z numerem 42, reprezentant Hiszpanii. The Germans are on the attack. Let's see who we have here. Tilman Roller of Germany attacking the course, and Roller being urged on by the German contingent. Now it's the point where the noise level goes up with the German noise. Up, 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 up of Germany. Roller Tillman. And Roller has been going well at the top. He's right now paddling into 3rd position. He will not trouble Haylet or Dickinson. The Canadian Mile Rivard is about to begin. He has begun, and Rivard is on the course. Let's see what the German Roller. A couple more beats of the paddle, goes 7th, doesn't trouble the top 3. They still remain Haylet from Dickinson, from Blastik. Tilman Roller, reprezentant Niemiec, kończy swój przejazd na miejscu 6. Na chwilę obecną Rivard, reprezentant Kanady,
wyruszył na trasę slalomu na 50 punktów karnych na miejsce, na bramce 9. Przesądzał już o odległej lokacie reprezentanta Kanady. Nicola Tripano z Argentyny z numerem 39. To kolejny zawodnik, którego będziemy oglądać, też już oglądamy na trasie pierwszego przejazdu. Going to South America, we have the athlete from Argentina, Nicolas Tripano, who is already on his way. Roller for Germany going 6th, and Riva picking up some healthy penalty points on his way, has gone 35th, 58 points down. Tripano as well will go way down the board and picking up 50 at the gate number 9 as well. Gate number 9 seems to be a troublesome gate for some of these athletes, as the Russian Igor Smirnov, nice name for this evening, Smirnov. Igor Smirnov z 38 numerem. So Igor Smirnov attacks the court, and the Polish athlete Michael Chongwo should be next. No i uwaga, kibice polscy, bo tam już na sygnał startera oczekuje u góry Michał Ciągło z numerem 37. Pierwszy z Polaków, Michał Ciągło, pochodzi z Nowego Solcza. Pierwsze w tym roku juniorskie reprezentacyjne starty Michała. No i będziemy ściskać kciuki. Póki co przed Michałem na trasie Igor Smirnow z numerem 38. Igor Smirnow, reprezentant Rosji, a Michał Ciągło już rozpoczyna. Ja nie będę tutaj komentował przejazdu Michała, bo też mamy takie obawy, czy zawodników po prostu nie wykonuje podczas jazdy mój głos i tam ocena ich przejazdu, dlatego będę milczał, a Brianowi oddam głos ewentualnie już po zakończonym przejeździe, spróbuję cokolwiek o jego przejeździe powiedzieć. Może Ciągło i tak rozumie po angielsku, więc chyba powinniśmy przestać mówić. No to może spokojnie podejdźmy do przejazdu Michała, ściskamy kciuki. Płynie dobrze, Michał. Michał Ciągło of Poland. Smirnow na miejscu 4. Ben Hailet, Johnny Dixon, Matej Blaszczyk i Igor Smirnow, Martin Rudolfer. A teraz Michał Ciągło, Polska. Do startu przygotowuje się Adrian Bechec, reprezentant Belgii. Slot into 9th. Przejazd na czysto Michała Ciągło, ale ten czas no, nie jest rewelacyjny. Strata 7,44 do prowadzącego i to jest 9. lokata na chwilę obecną Michała Ciągło, pierwszego z reprezentantów Polski. For me it's always a pleasure to see a dark-skinned athlete on course, as I see the Belgian athlete Adrian Behetz tackle this course. Behetz, I am proud of you. I would never sit in one of these kayaks on such a water. Fantastic job you're doing. Where does he slot in? He's at the top of the leaderboard. He's going to be better than your Polish guy. Let me see. Yes, he is better than him. Okay. You know, we can do a lot of Reprezentant things. Belgii, 8. lokata pomimo 4 punktów karnych.
have Slovenia on course. We had 8 Slovenia Osterbank on course for the Slovenian team. That's 5th of the bank. Noé Perrault of France has begun already. We're just a few partners away from the first qualifying position, and if it stays the way it is, the first qualifier through to the semi-finals will be the British athlete Van Halen. So the Brits will be hoping and praying that it stays that way. The French on their way, making a lot of noise, and now and you see that the British contingent is cheering on the French. You know, we have great British spectators here. No i trzeba powiedzieć o bardzo ładnym, skutecznym przejeździe reprezentanta Słowenii. Wit Ostrowek na miejscu trzecim z wynikiem 98-50, a więc poniżej 100 punktów. Do mety popędził reprezentant Francji w tym momencie, Perrault z numerem 34, no i reprezentant Niemiec, również już na torze. So Noah Perrault goes 12th. Very nice name for water, Noah. Noah Perrault. Okay. Now this is Breitzinger, the German Paul Breitzinger, and Juri Welling of the Dutch team. We haven't seen a lot of Dutch athletes over the course of this weekend. A few years ago we had a lot more of the Dutch in the sport. I hope that there isn't a crisis in the Netherlands as far as the sport is concerned, because it is Juri Welling, the Dutch athlete. Breitzinger, the German athlete, goes second, so he breaks up the British monopoly at the top of the board. It's Halen from Breitzinger and Dickinson. Paul Breitzinger na miejscu drugim, reprezentant Niemiec, a więc przedziela tutaj Brytyjczyków. Ben Halen na miejscu pierwszym, Paul Breitzinger, Niemcy na miejscu drugim, John Dixon z Wielkiej Brytanii na miejscu trzecim, czwartym, Wit Ostrowek ze Słowenii, piąty Matej Plastikę. Tak wygląda pierwsza piątka, my niebawem będziemy, Brian, już oznaczać tutaj tych kwalifikujących się. Laurel Meyer z numerem 31, Welling jeszcze z numerem 32, Krakow Poland kończący swój przejazd. No i u góry już Lukas Eichner, reprezentant Australii, który otwiera Lukas, a to jest tutaj Austrii, tak? Bardzo przepraszam, Lukas Eichner. On otwiera ostatnią 30 startujących zawodników w tym pierwszym przejeździe. Później dwaj reprezentanci Australii, tak? Bradley McElroy i Joshua Montalto z numerem 29-28. Okay, so we're about to announce our first qualifier. We have the Swiss athlete Laurel Meyer about to finish. Lucas Eisner of Austria on his way. 16th position goes Meyer. Eisner will be the next athlete to finish. And when he goes over the finish, I think we should have the first queue coming up. This is Lucas Eisner of the Austrian team. The Australians attack with
Bradley McLaughlin. Bradley McLaughlin of Australia is about to begin his challenge, and Joshua Montalto, also of Australia. As a matter of fact, there will be three Australians in a row. McLaughlin, Montalto, and Chote. There will be an Australian brush up on the course, and let's see what comes up now. Eisner about to finish. He will go over the finish line now, picks up 2 points at the last K, goes 26, and Ben Haylett has qualified. So Ben Haylett qualifies. Paul Breisinger of Germany awaits. Mamy pierwszą kwalifikację, a tym pierwszym zawodnikiem, który zakwalifikował się już do półfinału, Ben Haylett, reprezentant Wielkiej Brytanii. Pierwszym oczekującym Paul Breisinger, reprezentant Niemiec. No i zerkamy na przejazd teraz 3 reprezentantów Australii. 3 reprezentantów Australii. So McLaughlin goes 16th. This is an internal Australian championship. The British are being very kind to the Australians after ensuring that they lost the Cricket World Cup. First of all, so they're cheering them on here at least. I'm from the West Indies, so we went out earlier. So Montalto is next, 8.40 down, and Chote is the last Australian that has just left the gate, and he's doing best of all. The Italian, Leonardo Grimandi, is also on course, or he's in the gate at this moment. Montalto goes 22nd. Johnny Dickinson has qualified for Great Britain. So Dickinson has qualified in the first round. So he will not return for a second run. They will have a rest and wait for those semi-finals later on in our championships. Fied Oosterbeek awaits qualification at the expense of Chote. Chote is going well at the second intermediate at the moment, but will not be better than Oosterbeek, but it looks good for at least one Australian. Mamy kolejne kwalifikacje obok reprezentanta Wielkiej Brytanii. Ben Haylett, Paul Breisinger, Niemiec również z kwalifikacją już. Johnny Dixon z kwalifikacją i z kwalifikacją reprezentant Słowenii Fied Oosterbeek. Fied Oosterbeek również z kwalifikacją. A więc już 4 zawodników mamy z kwalifikacją. Drodzy Państwo, reprezentant Włoch z numerem 26, Leonardo, najszybszy, Grimandi, najszybszy, tak, 1,69 przewagi tutaj na półmetku, można rzec, a jak będzie wyglądała końcówka, jeszcze ma przewagę i to utrzymuje prawie krytyczną przewagę. 1,60 na 5 bramek, czy na 4 bramki przed zakończeniem. A więc będziemy mieli kolejnego zawodnika z awansem, Leonardo Grimandi z Włoch. Za moment na mecie. Brawo, piękny przejazd na czysto i to jest pierwsze miejsce. Leonardo Grimandi z awansem i na miejscu pierwszym. Fantastic run by the Italian Grimandi. Leonardo Grimandi has gone to the top of the leaderboard and he is qualified for the Italian team. Congratulations to the Italian team. You have a semi-finalist as Grimandi goes into the semi-final. We look at the Slovenian. The Slovenian right now is Ulen Valant of Slovenia. Slovenia already has a semi-finalist.
Vid Osterbank has qualified for Slovenia, and Poland is on his way. The Germans are attacking with Maximilian Dilly. Maximilian Dilly has just come out of the gate, and the French Tom Babon will follow him. Ulon Valand, reprezentant Słowenii, blisko linii mety, 9,73 straty, pozycja 15. No i uwaga, jest 14. Mamy kolejny awans, a tym awansującym Matej Błaszczyk, reprezentant Słowacji, już pewny awansu do półfinału z pierwszego przejazdu. Matej Błaszczyk of Slovakia has advanced into the semi-finals from this first run. A big queue coming up beside his name. The German athlete next to finish will be Maximilian Dilly, and Maximilian Dilly was down at the first intermediate, is up at the second intermediate, is heading straight to the top of the leaderboard by 1.48 is the German. The German Max Dilly should take over at the top. We count down. He goes top. Goes the German. Germany leads from the Italian and from Great Britain. They all have qualification. In any case, we're talking about qualification. It's not medals as yet, but the German is quickest so far. Mamy nowego lidera, Maximilian Dilly, reprezentant Niemiec z kwalifikacją i z prowadzeniem 94,09, a więc nowy lider Jack Cioty, pierwszy oczekujący, tak, reprezentant Australii, reprezentant Francji podąża do mety, zawodnik z numerem 23, tak. Tom Babon z numerem 23, reprezentant Francji 13,72. Tutaj będzie poza 20, wszystko wskazuje na chwilę obecną. Poczekajmy, już Babon, reprezentant Francji na mecie 25, a więc dobrze przewidywaliśmy Ciotę z awansem, Jack Ciotę już z awansem u góry widma, a i u góry Mikołaj Mastalski oczekuje na sygnał startera. So the Australian Jack Chote has earned his place into the semi-finals. Chote of Australia with qualification. Babon of France going 25th as the Swiss athlete Widmer, that is Calvin Widmer, will be next to finish, and the Polish athlete who has just begun his challenge is Mikołaj Mastalski. In the gate, Oliver Buchner of New Zealand. Mikołaj Mastalski już na trasie, ściskamy kciuki, witamy tutaj kibiców ze Szczawnicy, witamy rodziców, mamę Natalię przede wszystkim. No i już teraz będziemy starali się może w ciszy śledzić przejazd Mikołaja. Z awansem Martin Rudorfer, reprezentant Czech. No i pierwszy oczekujący Michail Barykin z Rosji. So Mikołaj Mastalski, paddling into position to gain advance. He has dropped, picked up a 2 points penalty, and will have to wait as Mikhail Barykin will qualify. Barykin will qualify. Let's see where Mastalski goes. Mastalski goes 16th. He goes 16th after a promising start. Some mistakes coming, and he has gone down the board. So Barykin has qualification, Rudorfer has qualification, and we have the New Zealander Oliver Buchner. Now the Brits should be very kind to the New Zealanders after
New Zealand losing in a super over of the World Cup of Cricket. Now you should allow them to beat Ben Halen by half of a second. Mikołaj Okay. Mastalski na miejscu 16 rozpoczął bardzo dobrze, na bramce 11 jeszcze 3,73, a więc był w granicach miejsca 4., 5 z kwalifikacją. No, później było nieco gorzej, cały przejazd za 6 punktów karnych, nic jeszcze straconego. Mikołaj Mastalski na miejscu 16. So we have on course Oliver Putner of New Zealand, as well as Tyler Harris. Masaya Takiguchi of the Japanese team. So this is Tyler Harris of New Zealand on his way. His compatriot has gone 38, so for sure we will see Putner in the second run of this event. He will not qualify by way of the first run, and Harris is also going the same direction. Who's waiting? Adrian Behetz of Belgium. Yes, my dark-skinned colleague, my friend, is waiting, and he will qualify in front of the New Zealander. That's rubbing salt into the wounds now. That's it's qualification for Adrian Behetz of Belgium. The Belgian qualifies, the New Zealander goes 21st. Takiguchi of Japan is next and will be followed down the course by Pit Rora of the Swiss team. Proszę Państwa, reprezentant Austrii, Paul Preis, pierwszym oczekującym, drugim oczekującym Michał Ciągło, Ulan Wallander czwartym oczekującym, tak, pierwszym, drugim, trzecim i czwartym Mikołaj Mastalski. Tak wygląda w tej chwili sytuacja. Ostatnim, który uzyskał awans, Adrian Behetze, reprezentantem Belgii. No i już wiemy, że Paul Preis po przejeździe przedstawiciela Japonii będzie z awansem. Paul Preis, poczekajmy. Tak, na pewno to będzie awans, a więc Michał ciągle będzie pierwszym oczekującym. No, a na trasie pojawił się już reprezentant Szwajcarii, Pidroher. Sprawdzamy. Tak, Michał ciągle pierwszym oczekującym, Ulan Wallander drugim i Mikołaj Mastalski trzecim oczekującym. Czy uda się awansować? Niebawem z tego pierwszego wjazdu, niebawem się dowiemy. Paul Preissel of Austria has qualified as the Japanese Takiguchi goes 56th. Rora of Switzerland will qualify with this time. He will go over the line now and will go 7th and qualifies, as Changwo will continue to wait. That's for the Polish team. As the New Zealander George Snook goes past our commentary point. Snook on his way to a qualifying position. The New Zealanders need something to cheer about. Both New Zealanders earlier have gone the wrong direction and will take part in that second run. And I see that Snook has gone the same way as well. He has, at the 15th gate, picked up the 50-point penalty, unfortunately. Michał ciągle z awansem, drodzy Państwo, to już wiemy. Zobaczcie, jest 50 punktów karnych na bramce 15. No i już sprawdzamy. Tak, Michał ciągle z awansem. Ulan Wallander pierwszy oczekujący, Mikołaj Mastalski drugi oczekujący. Przepraszam Cię, Brian, ale wiesz, emocje. So Snook goes 54th, and my friend Joseph very happy because at his expense, the Polish athlete Michael Chongwo qualifies. The Italian athlete now on course is Tommaso
Barzon of the Italian team. 10.97 down at the first intermediate. Is paddling into 20th position at the moment. So the qualification for Ulan Valant is assured here, as Ulan Valant waits for qualification, and Mikołaj Mastalski will be the first to wait. So let's wait and see first, Valant or Barzon. Valant qualifies, Mastalski waits, and another Pole is on course. Prusak of Poland, Piotr Prusak. Pierwszy oczekujący Mikołaj Mastalski, a na trasie Piotrek Prusak. Piotrek Prusak. Teraz Piotrek musi oczywiście pokonać dobrze. Tak, będzie na pewno Polak. Albo jeden, albo drugi. Tak o tutaj wykombinował Brian i bardzo słusznie. 6.05. Piotrek Prusak płynie po kwalifikację. Piotrek. Jeszcze pozostały dwie bramki. Poczekajmy. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, Piotrek. Bardzo dobrze. Uzyskać kwalifikację. Michał ciągło uzyskał tą kwalifikację. Piotrek jest 7. z kwalifikacją. No i Mikołaj Mastalski pierwszy oczekujący. Adrian Mojano, reprezentant Hiszpanii, teraz pojawił się na trasie. So one pole at the expense of another has qualified. Prusak qualifies. Mastalski awaits. The Spanish athlete on course is Adrian Mojano, and he's heading into a qualification position, 3.32 down, and that for sure gives him qualification way up into third, that's the Spanish, as Joseph is getting happy beside me. He's showing me who is weaker than who, because the next Polish athlete will qualify. But Moya is getting to the end of his run. Let's see what comes up. Moyan goes 12th. Moyan goes 12th, and Mastalski. So No Moyan i goes Mikołaj 12th. Mastalski jeszcze nie jest awansem. Mojano na miejscu 12. Pierwszy oczekujący Mikołaj Mastalski. Teraz reprezentant Japonii. Józef Kuto. Poczekajmy. Józef Kuto z Japonii na dolnym odcinku. 8.80 traci w tym momencie. Będzie chyba kwalifikacja, a wszystko na to wskazuje. Dwunasty i z kwalifikacją. Mikołaj jeszcze czeka. So for the first time this week we have a Hungarian. Let's give a round of applause for the Hungarian athlete. The Hungarian on course, and he will qualify at the expense of my Polish friend here. The Polish athlete still awaits. The Hungarian is going to deny the Polish athlete. Joseph, it's not that I'm going to be happy for, please, my commiseration. Wszystko jest ok. 9.26. The Hungarian is going to qualify. It's going to be a close thing. Let's see. Hungary or Poland? Hungary or Poland? Hungary or Poland? Hungary or Poland? Oh, Poland! Mikołaj Mastalski z kwalifikacją, drodzy Państwo. Brawo, brawo. A więc mamy kwalifikację trzech Polaków. Kwalifikację trzech Polaków mamy.
No, reprezentant Słowenii teraz popędził do mety. Tomic, pierwszy oczekujący Noe Perot, według moich wyliczeń, tak, Ryan? The French, yes. Tak, reprezentant So, Francji. Lane Tomic of Slovenia is speeding towards the bottom of the course, and who awaits? Let me see. It's Noe Perot of France waiting for qualification, and Tomic will qualify in front of the French. The Slovenian qualifies, and Perot still waits. Mastalski has qualified already, we have it. Perot is waiting, as well as my friend from Hungary, K1m. Japończyk Tanaka, Yuki Tanaka z numerem 9 już na trasie. Słoweniec, który wcześniej skończył Dominicie na miejscu 12, oczywiście z awansem. No i teraz Tanaka. Noe Perot z Francji, w dalszym ciągu pierwszy oczekujący. So Perot is waiting on a qualifying position. The Japanese athlete can deny him. He will no longer deny him. It's 10.99 down. Perot will qualify. A big Q will come up along the name of Noe Perot any moment now as the Japanese athlete goes past the timing one, breaks it at in 25th. Perot qualifies for France. 25 Tanaka, to oznacza, że reprezentant Francji Noe Perot z awansem, a pierwszy oczekujący reprezentant Węgier, K1m. So the Hungarian will be waiting, the lone Hungarian in battle, and he is awaiting qualification at the expense of the Slovakian Buran. The Slovakian Ilya Buran is on course, and if it stays the way it is at 12.07, my Hungarian friend will qualify, and I will need a round of applause for Hungary. So Hungary will qualify. Yes, Hungary has a qualifier, the lone qualifier, the lone paddler from Hungary. Congratulations, Hungary. Brawo, brawo, brawo. Reprezentant Węgier, K1m z awansem. Reprezentant Słowacji Buran na miejscu 25, a teraz Matus Staffen, również Słowacja. No i uwaga, kto pierwszym oczekującym? Angel Petruszew, reprezentant Macedonii. No i czekamy. Reprezentant Macedonii Staffen 6.20, to powinien być awans, jeżeli utrzyma ten Staffen. 6.20 do prowadzącego, to będzie pierwsze i 20 miejsce, 2 punkty karty na 18. No i poczekajmy. Staffen na miejscu 13, a więc z awansem. Petruszew oczekujący. So Staffen has advanced as the Brits go wild for Etienne Chapelle of Great Britain, heading for qualification as the British contingent support their man Chapelle gets low into that after that roller, gets quickly out of the 15 gate, and Chapelle is heading into qualification. He's just 1.43 down on the leader at this moment. The Brits will have yet another qualifier. This is a short. This is Etienne Chapelle. One run and into the semi-finals, and it's a very good points total. It's a 93.90, and he goes top. Etienne Chapelle leads for Britain. Britain goes top. The 3 Britons into the semi-finals. No i mamy nowego lidera ze znakomitym przyjazdem Etienne Chapelle, reprezentant Wielkiej Brytanii na miejscu pierwszym, oczywiście z awansem
A więc, ale Petruszew tutaj mamy z awansem. Co się tutaj stało? No, musimy sprawdzić. Yeah, we will check that later on, but Etienne Chapelle is at the top of the leaderboard as the Spanish athlete Paul Echaniz is making his merry way down the bottom of the course, and he will go top. Mikołaj Mastalski na 63. miejscu, 50 punktów karnych, a więc Echaniz ta is the zmiana fastest. tutaj nastąpiła. Ta zmiana nastąpiła. Echaniz will go top for Petruszew Spain, will z he? Macedonii z awansem. No my podajemy tutaj oczywiście nieoficjalne wyniki, mamy teraz korektę tych wyników. No, Echaniz will not go top. Chapelle will remain top. Will he? Echaniz goes top. Okay. The Italian next is Jacob Luta. Jacob Luta of Italy, followed by Joshua Joseph of the United States of America. A więc Mikołaj Mastalski po korekcie tutaj wyniku otrzymuje 50 punktów karnych i traci ten awans, spada na dalszą pozycję, ale Mikołaj to nie znaczy, że nie możesz awansować, że do półfinału będziesz miał taką szansę w drugim przejeździe. Jesteśmy pewni, że tę szansę wykorzystasz. Po Echaniz reprezentant Hiszpanii, Jakob Luter, reprezentant Włoch, po zawodnicy, których teraz oglądamy na torze. A później jeszcze Joshua Joseph, Jakub Krejci i Anatole de la Sour z Francji na samym końcu. The North Macedonian Angel Petrushev has qualified. We still have a few athletes to finish. Joshua Joseph, Jakub Krejci of the Czech Republic, and the final athlete in this category, Anatole de la Sour of France. No i jeszcze kwalifikacje, czy też pierwszy przejazd kwalifikacyjny dobiega końca. Reprezentant Stanów Zjednoczonych Joshua Joseph na miejscu 15, a więc z awansem, a teraz na torze Jakub Krejci, reprezentant Czech, płynie dobrze, płynie po awans, niewiele traci do prowadzącego. No i za moment będziemy oglądać już ostatniego zawodnika Anatole de la Sour, reprezentant Francji. Dziesiąte miejsce Jakub Krejci z Czech. No i awans oczywiście, a teraz reprezentant Francji Anatole de la Sour. Jedzie, czy też płynie dobrze, 1,46, to jest zdecydowanie wynik na awans, która to będzie pozycja. To nie jest tak istotne, najistotniejszy jest oczywiście awans do tej ligi. De la Sour na prowadzeniu w tym momencie. Czyżby wygrał tę kwalifikację? Poczekajmy. Przejazd bez punktów karnych. Bez punktów karnych. Tam zagląda się trochę na dole. No i uwaga, będzie pierwszy. Tak! 92-14 i de la Sour wygrywa kwalifikację konkurencji K1 juniorów. So the French athlete Anatole de la Sour, the last athlete out of the gates, has won the qualification. He
he is at the top of the leaderboard. We have our 30 that we needed, and the rest will take a second run later on in our program. Ladies and gentlemen, our next item on the program, or the next competitive activity here, will be the women's canoe junior, the second run. We will have 18 paddlers, and we will take the best 10 to the semi-finals. The semi-final field will comprise of 30 athletes. We got the 20 earlier on today, and we will have the next 10 in another half an hour or so. Zaraz. O godzinie 15:54, za około 4-5 minut rozpoczniemy drugi przejazd konkurencji C1 dziewcząt.
So we begin the second run of the women's canoe junior. 18 paddlers, 18 athletes, 10 will go through to the semi-final, the rest eliminated. Any Alexa of Latvia will post points total for the others to follow. Evdokia Podobraeva has just gone past our commentary point as Nirvana. Asad Beki, beautiful name, Nirvana. Asad Beki leaves the position. Nirvana gets an Eskimo once again. All right, but she will battle her way up and down. Okay, a round of applause for you, darling. That's how we start. That's how they start in this sport, and the fact that she's continuing, she needs a louder round of applause. Right? She hasn't given up, which is good. Nirvana Asadbeki, Which is good. Iranu. Wiemy, brawo. Right. Dla niej to tutaj chrzest bojowy te zawody, można powiedzieć. Dopiero wkracza sportowe życie, no i cieszymy się bardzo, że podjęła się w ogóle uprawiania tej pięknej, ale trudnej dyscypliny sportu. Z dużą wyrozumiałością przyglądamy się przejazdowi reprezentantki Iranu Nirvana Asadbeki. Brawo, brawo, brawo. Evdokia Podobraeva z Rosji na miejscu pierwszym. A przypomnijmy, jesteśmy świadkami w tym momencie drugiego przejazdu konkurencji C1 dziewcząt, C1 juniorek. Na liście startowej 10 najlepszych awansuje do półfinału, 8 będzie musiało się już z naszymi zawodami rozstać i pożegnać. So we have the 3 athletes who have begun, they all have finished, including Nirvana. Fantastic. At least we know that the technical aspects of her sport she has learned and is able to put to good effect during competition, and it's great to see that she did finish her run. So good for you, Iran. Thank you very much. Dziękujemy bardzo za udział w zawodach. Oczywiście kolejne starty na pewno będą już lepsze, nabiera się doświadczenia, umiejętności. Nie mówimy nawet o tych punktach karnych. Reprezentantki Irany, cieszymy się bardzo, że przyjechała do Krakowa, że w naszych zawodach wystartowała. Lola Tripano, reprezentantka Argentyny, wcześniej Sasha Astonia, reprezentantka Meksyku. Okay, we have Evdokia Podobraeva. Nie mamy Saszy, przepraszam, Sasha Astonia nie mamy, dyskwalifikacja, nie mamy jej na liście. Okay, we have Evdokia Podobraeva, who is leading at the moment with 1:74.67. In the gate, Kasia Lieber at the top. And Kasia, if you're listening, take your time, just come down, try to make all the gates, and you're going to go through to your first semi-finals. Kasia, quite new to the sport and a fantastic young lady. I know her personally. She is great. Kasia Lieber, reprezentantka Polski. W zeszłym czy też w ubiegłym roku jeszcze młodziczka, mistrzyni Polski młodzików. Ona już, Kasia, rozpoczęła, ale my tu jeszcze mamy z numerem 33 reprezentantkę Andory, Ford. No i patrzmy na wynik, będzie dobry wynik, będzie prowadzenie, wszystko na to wskazuje. Okay, we have Nemi Font of the Andorran team, who is about to go to the top. Kasia is taking her time and coming down the course. Kasia Lieber. A round of applause for Kasia here, please. As Kasia, this is a young lady who has gone through a lot to get here. Kasia is 15 and is in her first year with the national setup.
Okay, Kasia. Liber, bardzo ładnie płynie Kasia, Okay. punktów karnych. Okay, Z dużą let's wait and przewagą see. nad Just make sure that you get that right. She takes the 15. Come on, Kasia. Okay, that's nice. Pierwsza jest. Okay, so Pierwsza. Kasia is in the lead. No, Kasia no. Lieber in the lead at 14.94 up. She has increased her lead 17.70. Take your time, Kasia. Oh, let's see what comes up. No penalties as yet. We don't need any penalties. Look, I know the young lady. That's why I'm really rooting for her. Okay, Kasia has gone clean. Fantastic. Kasia Lieber goes top for Poland. Great Pierwsza stuff. Kasia Liber, Yes. bardzo ładny przejazd Wow. naszej Kasi, bez punktów karnych, czas 127,68, brawo, brawo Kasiu, bez punktów karnych, na 300. Okay, so Kasia Lieber leads for Poland and is in the top qualifying position to the semi-finals. We need a 10 for this semi-final. Our first World Championship, a semi-final would be just great. Susanna Pankova of Slovakia is on course. Hanna Swess of Germany has gone second behind Kasia Lieber. The Slovakian Klebova, Ivana Klebova, is about to go past our commentary point. She is just about halfway. Pankova of Slovakia will be finishing in about 6 gates time as Katarzyna Lieber, that sounds great, leads in the second run of a world championship. How often will she hear that? And at her first World Championships, she has done herself proud. What is important for these young athletes is that they can prove to themselves that they can do it. And we need to encourage them, we need to cheer them on, and even with the mistakes they make, just tell them that it will be better luck next time. Pankova goes fourth for Slovakia, as Klebova will be the next athlete to the finish gate. She is up on Lieber at the second intermediate by 4.7 is Klebova, as Lieber still lead. Kasia Lieber has qualified. She has a big Q against her name into the semi-finals. Kasia Lieber of Poland qualifying. Klebova qualifying, the second qualifier. So we have two qualifiers into the second round, into the semi-final. Mamy już pierwsze kwalifikacje. A tymi zawodniczkami, które się zakwalifikowały do półfinału z tego drugiego przejazdu są Ivana Klebova ze Słowacji i nasza Kasia Lieber. A więc te dwie zawodniczki już z kwalifikacjami. Pierwsza oczekująca Hanna Swess, reprezentantka Niemiec. Lewowa liderką Kasia Lieber na miejscu drugim. Kończy swój przejazd reprezentantka Niemiec w tym momencie. Tak, to jest reprezentantka Marra Klery-Hawłak. No i poczekajmy na wynik. Wszystko wskazuje na to, że Hanna
Suez będzie kolejną zawodniczką z kwalifikacją. Chlebowa, Liber i Suez, tak, te trzy zawodniczki już z kwalifikacją. Claire Harlak, ta pierwsza oczekująca zawodniczka. Do mety popędziła reprezentantka Stanów Zjednoczonych. To pisze Corcoran z numerem 24. No i przypomnijmy, C1 juniorek, przejazd drugi. 10 zawodniczek kwalifikuje się do przejazdu półfinałowego. Już Krakowa Liber Suez mają ten start w półfinale zapewniony. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych na mecie. We have Michaela Corcoran of the United States of America going second and picking up a qualification. So Corcoran qualifies for the United States of America. The British athlete on course, Ayla Goulet, is on her way, picking up some hefty points. I don't know what happened at the top, but she'll have to just tighten up and try to make sure that she gets those bottom gates correct and qualify. She is Claire Harlak of Germany is waiting. Early could qualify in front of her. Let's wait and see. If she goes fourth, she will qualify. She goes fifth. She does qualify. Yes. Gurley qualifies for Great Britain. Harlak still waits. Echeria of Spain is next. Aysa Gurley, reprezentantka Wielkiej Brytanii, to kolejna zawodniczka, która uzyskała awans. Claire Harlak w dalszym ciągu oczekująca, pierwsza oczekująca. A reprezentantka Hiszpanii popędziła do mety Sadek Echari z numerem 19. Przyglądamy się przejazdowi 4,64, a więc ona idzie, przepraszam za to określenie, po awans do półfinału, czy też płynie po awans do półfinału, bo to jest przejazd na miejsce czwarte, trzecie, czwarte, no i poczekajmy, reprezentantka Hiszpanii na ostatniej bramce, przejazd ładny, na czysto, bez punktów karnych, no i będziemy Hiszpankę oglądali w przejeździe półfinałowym. Ona jest na miejscu czwartym, tuż za naszą Kasią Liber, a więc Chlebowa, Corcoran, Liber, Echari, Suez i Gurley, a Harlak w dalszym ciągu pierwszą oczekującą. So we need 10 in this second run. We already have 6. Chlebowa, Corcoran, Liba, Echery, Suez, Gurley. Harlak awaits. And Barroso will be the next to go over the finish line. Gurley has gotten her qualification because the Spanish girl Gurley has qualification. Harlak still waits, sir. Let's wait and see. And Barroso will finish. And let's see if Harlak will have qualification. No, Harlak qualifies. And Barroso goes 8. A reprezentantka Hiszpanii, Maria Barroso, na mecie, to jest 8. lokata. Jeszcze bez kwalifikacji, tę kwalifikację, przepraszam, uzyskuje Claire Harlak, reprezentantka Niemiec, a Maria Barroso pierwszą oczekującą na trasie drugiego przejazdu. Lotte Reiner z Nowej Zelandii i jest już Iga Garlewicz również na trasie, a Iga Garlewicz to reprezentantka oczywiście Polski. Okay, Iga Garlewicz of Poland is on course.
Iga, you just need to make the gates. Just make the gates. Jeszcze skupmy się na końcówce przejazdu reprezentantki Nowej Zelandii. Wszystko wskazuje na to, że Maria Barroso uzyska kwalifikacje, bo reprezentantka Nowej Zelandii ma dużą stratę do prowadzących. No i już reprezentantka Nowej Zelandii na mecie 11, a więc Maria Barroso z Hiszpanii może się cieszyć z awansu. Iga Garlewicz blisko awansu. Jeszcze dwie bramki. Bramka 19 i bramka 20. Spokojnie, Iza. Spokojnie, oczywiście, uwaga na mecie. Dobrze. I będzie awans Dobrze. Igi Garlewicz. Iga jest na miejscu 6, a więc z awansem. Kasia Liber i Iga Garlewicz z awansem do półfinału. No i kolejna. Okay. Now we have Ostatnia zawodniczka. the last athlete, Alexandra Chote, and the last place up. Now, Nomi Font could be unlucky, the Andorran athlete, because the Australian Chote is going to deny her. Chote in front by 3.46 at the first intermediate, has lost a bit, 4.27. 3 more gates to go. Chote will qualify unless there is a disaster at the last 2 gates. At 19, it is not well. 20, let's wait and see that come up. Okay, and the Australian qualifies. Naomi Font, the unlucky one, she drops to 11th position. So our 10 athletes into the semi-finals. Klebova, Corcoran, Chote, Liba, Echerin, Suez, Garlevich, Gurley, Harlak, Barroso. Congratulations. Klebova, Corcoran, Chote, Liber, Echerin, Suez, Garlevich, Gurley, Harlak, Barroso. To zawodniczki, które awansowały do półfinału, a blisko tego awansu, no niestety poza półfinałem, bo na 11 miejscu reprezentantka Andory, Naomi Font, ale w następnych zawodach będzie na pewno lepiej. Za nami przejazd drugi konkurencji C1 juniorek, przed nami przejazd drugi konkurencji K1 juniorów. Proszę Państwa, przed nami przejazd drugi konkurencji K1 mężczyzn na liście startowej 47 zawodników. Tylko 10 najlepszych awansuje do półfinału. Rozpoczniemy o godzinie 16:16, a więc za około 2 minuty. Drugi przejazd konkurencji K1 juniorów. Our next event will be the men's kayak junior second run. 47 athletes. The best 10 will join the 20 from the first run earlier on in our program this morning.
to make up the semi-final field of 40. So the best 10 will join the best 30 of this morning's field, that is. So it will be some time before we get to the first qualifier. Just to inform you that we are starting with the Swedish athlete Ossian Fianda, and the fourth athlete will be an Irish athlete, Ethan Dowling. The eighth athlete will be Kaylin Friedensen of the United States of America. We have the Moroccan at 10 and at 11, Mohamed Bekadour. No i proszę Państwa, mamy pierwszy wynik 129,56. Ossian Finder, reprezentant Szwecji, uzyskuje taki wynik. Za moment w momencie reprezentant Argentyny. Ale to on będzie liderem. Tak, Tobias Castillon z Argentyny jest liderem na chwilę obecną. Drugi przejazd konkurencji K1 juniorów. So it's early days in this second run of the men's kayak junior. This is the third day of competition at the 2019 ICF Canoe Slalom Junior Under 23 World Championships in Krakow. For the second time in 4 years we are here. In 2016 we met at this facility here in Kolna. Since then, this facility has hosted some fantastic international events, European Cup, World Cup, etc. Today we are witnessing heats for both the ladies and the men, and it's the kayak for the men and the canoes for the ladies. We have one final coming up later on today, and that will be the mixed C2. Now what do we have? We have Tobias Castillon of Argentina, who has set a time of 1:11.45, so that's the time that we all will be relating to at this moment, but that will change with the Russian Ivan Kozlov at the bottom of the course and going fastest at the moment. Tobias Castillon, reprezentant Argentyny, w prowadzeniu 111,45, a reprezentant Irlandii na mecie. Ethan Dowling z Irlandii, to na chwilę obecną trzecia pozycja.
blisko linii mety reprezentant Rosji Iwan Kozlew. Przypomnijmy, 47 zawodników na liście startowej, tylko dziesiątka z tego drugiego przejazdu będzie mogła wystartować w przejeździe półfinałowym. Ralf Jurjanis z numerem 72, to kolejny który pojawił się na torze, reprezentant Łotwy z numerem 72, Iwan Kozlew kończy swój przejazd. To jest drugi wynik, 118,59. No i będziemy oczekiwać na przejazdy kolejny. Ralf Jurjanis na pierwszym odcinku z przewagą 2,27 nad prowadzącym reprezentantem Argentyny. Płynie z 2 punktami karnymi. Te 2 punkty na bramce 9. Kolejnym zawodnikiem z numerem 71 reprezentant Tajpej. C1w. Brian tutaj się ze mnie śmieje, był bardzo ciekaw, jak ja wypowiem to nazwisko przedstawiciela Tajpej. C1w. Mam nadzieję, że poprawi, ale reprezentant Łotwy Ralf Jurjanis kończy swój przejazd. Jest na miejscu pierwszym, 107,20. No i reprezentant, przerwa była, bo nie mamy reprezentanta Tajpej, tak to wygląda. Nie pojawił się na starcie. Tak, a to w takim razie na trasie oglądamy zawodnika, ten kolejny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. So we have Kellen Fridenson of the United States of America, who has begun his second run in the heats of this men's kayak junior, and Fridenson at the first intermediate down on the leader, who is Ralf Jurjanis of Latvia. So this is Fridenson of the US. Reprezentant Stanów Zjednoczonych Kane Fridenson z numerem 70, a z numerem 68 Martin Mazdew, przedstawiciel Macedonii. Martin Mazdew z numerem 68. Martin Mazdew of North Macedonia is on his way. Fridenson hasn't finished as yet. Ralf Jurjanis is leading. The Moroccan athlete Nour Ait Kadour of the Kingdom of Morocco is next out of the gate. Naszym stanowiskiem przemknął reprezentant Macedonii, Martin Mazdew. U góry północnej Macedonii, u góry przedstawiciel Maroka, Nour Ait Kadour. Nour Ait Kadour z numerem 67 Maroko. Ralf Jurjanis z Łotwy, liderem 107,20. Podkreślam, to 107,20. No bo będziemy tutaj oczekiwali wyników oczywiście w granicach 100, najlepiej poniżej 100 punktów, które będą premiowane awansem. To przewidujemy. Reprezentant Macedonii sporo punktów karnych na trasie, 10 punktów liczymy. No i na miejscu, już będziemy wiedzieć, na miejscu 6
reprezentant Maroka już na randce 14. So we have a good way to go yet in this second run of the men's kayak junior with the Moroccan athlete Noor 8 Kadour at the bottom half of his run, and just 2 gates where he has become unstuck and picking up 4 points, 2 points each, and Kadour will slot into third at the moment. I think it will be third. Yes, it is. The Moroccan goes third as the Algerian goes past us. Now this is an Algerian athlete, and his name is Mohamed Bekadour of Algeria. Kolejny zawodnik to zawodnik Algerii z numerem 66, Mohamed Bekadour. No i zerkamy na aktualną sytuację. Ralf Jurianis z Łotwy w dalszym ciągu na prowadzeniu. Togas Castiglione na miejscu drugim. Noor 8 Kadour z Maroka na miejscu trzecim. So where does Bekadour fit in? He goes third. So the battle of the neighbors has been won by the Algerian. The Algerian overcomes his neighbor from Morocco, and Bekadour goes third as Kadour drops to fourth. Reprezentant Irlandii z numerem 65. Adam Wo z numerem 65, reprezentant Irlandii. A później Arvid Lindberg to kolejny przedstawiciel Szwecji, bo już tutaj mieliśmy z numerem 67 przedstawiciela Szwecji. Adam Vaugh of the Irish team is at the bottom of the course. At the top we have Lindberg, Arvid Lindberg of Sweden, as Rytis Selevionokas of Lithuania comes out of the gate, and the Swedish athlete Frey Bratt will begin his challenge. Kolejni zawodnicy na torze to Rytis Selevionokas z numerem 63, a Rytis Selevionokas to przedstawiciel Litwy, a z 62 numerem Frey Bratt reprezentant Szwecji. Ralf Jurianis z Łotwy w dalszym ciągu liderem z wynikiem 107,20. Still 107.200 is the lead points total set by Ralf Jurjanis of Latvia. The top 3, Jurjanis from Castiglione, Tobias Castiglione of Argentina, and Mohamed Bekadour of Algeria. Just going past us, the Lithuanian athlete, that is Selevionokas, Rytis Selevionokas of Lithuania, as Frey Bratt of the Swedish team begins his second run. No i przypomnijmy, do mety już popędził Rytis Selevionokas, reprezentant Litwy, przed naszym stanowiskiem, natomiast Frey Bratt, reprezentant Szwecji.
Mark Zielonka, reprezentant Kanady z numerem 61, już wyruszył na trasę swojego drugiego przejazdu. Frey Bratt of Sweden, my bet is, will take over. He had a good run in the first heat, even though he did not qualify straight through, but he was one of the best. And Kasia. Okay, so Frey Bratt goes stop for the Swedish team. No i mamy nowego lidera, Frey Bratt ze Szwecji, tym liderem 107-12, a więc mamy nowego lidera. Przed naszym stanowiskiem, przed momentem Marka Zielonka z Kanady z numerem 61, a z numerem 60 Benoit Lemay, kolejny przedstawiciel Kanady. No już na trasie Lemay, a więc dwaj Kanadyjczycy, Frey Bratt ze Szwecji liderem. There are two Canadians on course. The first, Mark Zielonka and Jean-Benoit Lemay. Zielonka has just finished his run and he will go 8. And Lemay will be next to finish as the Latvian Ivo Kurvins begins his run. Z numerem 59 Ivo Kurvins, reprezentant Łotwy. On na górnym odcinku trasy Slalomu, a już na dolnym odcinku Benoit Lemay z Kanady. Zielonka na miejscu 8 w tym momencie. Frey Bratt liderem, Ralf Jurjadis na miejscu drugim, Tobias Kastrianen w miejscu trzecim. No i przypomnijmy, z numerem 59 Ivo Kurvins, reprezentant Łotwy, a Marko Dordewicz z numerem 58, reprezentant Serbii, a później z 57 Jakub Mrazek, reprezentant Czech. Frey Bratt na prowadzeniu. Szwecja. Frey Bratt of Sweden still leads 107.12. That is the points total. Ralf Jurjanis of Latvia in second place. Ivo Kurvins, also of Latvia, slots into third position now as the Serb athlete Dordevic goes past our commentary point, was leading at the first intermediate, picked up a 2-point penalty immediately after that, so I guess he will be behind, he may be behind at the second intermediate. Let's wait and see. As Jakub Mrazek, yes, Dordevic is behind by 1.57. Mrazek, the Czech Republic, has just begun this morning. We were disappointed with his run because Jakub Mrazek is a much better paddler than it seemed this morning. Jakub Mrazek, reprezentant Czech już na trasie. Mamy nowego lidera, a tym liderem Marko Dordewicz ze Serbii. 104,27. Jakub Mrazek 2 punkty na 9, traci 2,13. To jest jazda na drugą pozycję w tym momencie
Jakub Mrazek już na dolnym odcinku trasy slalomu. Reprezentant Chorwacji Martin Mekser rozpoczyna rywalizację. The Serb athlete Marko Dordevic has gone into the lead, and he has posted a 104.27 as Dordevic, and so he leads the qualifying at the moment in the second round. As Mrazek goes up by 2.30, that looks much better for Mrazek, and leads. Jakub Mrazek at the top with a 102.73 for the Czech Republic. Jakub Mrazek na prowadzeniu, 2 punkty na bramce 9. Strada nam na początku trasy do prowadzącego, ale później już było coraz lepiej. 102,73. Czy to wystarczy, by awansować do półfinału? Niebawem się przekonamy. A reprezentant Chorwacji Martin Mekser. Jak poszedł? Jakub Matosewicz, przepraszam bardzo, reprezentant więc 2 reprezentantów Chorwacji teraz oglądamy. So Jakub Matosewicz of Croatia is on course as Martin Mekser is about to finish his run. Mekser 11.06 down, and he will be down as well on the leader. He goes 8. His compatriot will be next to finish as the Argentinian Manuel Trepano is on his way at the top of the course. There is a Serb about to begin as well, Aleksandar Boskovic. Kończy swój przejazd Jakub Matosewicz, reprezentant Chorwacji. Na torze Manuel Trepano, przedstawiciel Argentyny. Wyrusza na trasę również Aleksandar Boskovic, przedstawiciel Serbii. So the Croatian athlete, that's the second Croatian athlete, Matosewicz, will not be happy with his run. Has picked up over 106 points in penalties and has dropped way down to 21st position. On the other hand, we have Manuel Trepano, the Argentinian, the South American, ahead at the first intermediate and is going clean. 1.20 down at the second intermediate is Trepano. He will go second at the moment if he continues in this manner. Goes clean, great run by the Argentinian. Will that be enough for him? We will see. He goes second, Manuel Trepano. The Serb Boskovic on course, as well as the Lithuanian athlete. Is it Gustas Malakauskas of Lithuania? Manuel Trepano z Argentyny uzyskuje wynik 103,91 i to jest w tym momencie druga lokata. Jakub Mrazek nadal liderem, Manuel Trepano w miejscu drugim, Marko Dordevic na miejscu trzecim. Kończy swój przejazd Aleksandar Boskovic, reprezentant Serbii. Mariusz, gdybyś nam dostarczył baterię do kolejnego mikrofonu, bardzo byśmy Cię prosili. Mariusz. Boskovic na miejscu 9. Gust Kauskas
reprezentant Litwy z numerem 49, a z numerem 48 Kipras Galacka, również przedstawiciel Litwy. Mariusz, baterię do Rejana mikrofonu. Okay, maybe go means go, go, go. Zerkamy na aktualną sytuację. Jakub Obrazek, Manuel Tripano, Marko Dordewicz, Frej, Brater, Ralfe, Julianis. Tak wygląda pierwsza piątka. Z numerem 49 Gusta z Malawiska kończy swój przejazd. To jest 15. pozycja, więc nie użyjemy go, to już wiemy w półfinale z numerem 48. Natomiast ekipa Stalacka, również przedstawiciel Litwy, on już kończy swój przejazd. Tomo Morley z numerem 47 wyrusza na trasę swojego drugiego przejazdu. Tom Morley, reprezentant Irlandii. Jak dobrze odpocząć, Brian, od twojego głosu przez chwilę. No i Galacka za moment na mecie. To będzie miejsce ze 4 punktami 11, a więc poza Powiem półfinałem. ci tak, ty możesz czuć się szczęśliwy, ale są osoby, które chcą mnie słyszeć. O, no to się cieszę. No, to muszę oczywiście... No jeden przyszedł i potwierdzi. I znam jeszcze jedną osobę, na pewno przed nami. Brian, no cieszę się bardzo. No żartowałem, no przecież na pewno by traktowałeś jako żart, lubię cię słyszeć, słuchać. Nie, ty nie żartowałeś, ty ja biorę to bardzo poważnie. Okej. Okay, Joseph, I'm happy that you're making me laugh. Wesley Bolliard of the United States of America is on course, and let's keep our fingers crossed for Wesley as he's doing quite a good job at the top of the course. Come on, Wesley, as he goes past. I hope you're listening but concentrating. Just take it easy over that roller. Don't drop too low. Just get into that backwater. Take that 15th. Okay, that's good. Wesley Bolliard, did he touch? He touched the 12th. Okay, there was a touch. Has dropped behind by 8.13. Was leading at 1.64 at the first intermediate. We have we have a Spanish athlete on course. Who is that? Alex Goni. Alex Goni, and he is being followed by Mile Rivar. Alex Goni z Hiszpanii, a ja tutaj przyglądam się przejazdowi, który już zakończony jest ten przejazd. Chodzi o reprezentanta Stanów Zjednoczonych, no bo Wesley Bolliard wydawało się po tym pierwszym odcinku, że będzie w czołówce prowadził, a później spora strata między bramką 13 a 16. Ostatecznie 8. lokata. Alex Goni ten czas. Alex Goni z Hiszpanii będzie liderem, wszystko na to wskazuje, drodzy Państwo. Bardzo ładny przejazd, wszystko. Będzie wynik poniżej 100 punktów, czy nie będzie? Będzie. Tak, 99,78. Alex Goni, Brian mi tu podpowiada, Alex Goni gonił skutecznie na ostatnim odcinku, no i brawo, 99,78.
So we have the first points total below 100, and the Spanish athlete Alex Goni 99.78. Riva of Canada, Mile Riva, is the next athlete on course, and he is 3.04 down. 3.04 down at the second intermediate. Goni was clean, Riva is clean. Just needs to take this 20th. Well, it's a clean run from the Canadian. Let's see where he slots in. He may go second. He goes second as the Canadian. Argentyńczyk Nicola Tripano z numerem 39. A tutaj na miejscu drugim Rivard z Kanady, Bel Rivard, Alex Goni pierwszy, Bel Rivard drugi, Jakub Mrazek trzeci, Manuel Tripano czwarty, piąty, Marko Dordewicz. Tak wygląda pierwsza piątka. No i rozpoczyna już swój drugi przejazd Igor Smirnow z numerem 38, przedstawiciel Rosji. Igor Smirnow z numerem 38 już na torze. Przyglądamy się przejazd reprezentanta Argentyny, 8,67 straty, no jedzie czy też płynie na miejsce 8. So the Argentinian Tripano is about to finish his run. This is the second of the Tripanos, Nicola Tripano of Argentina, and he goes 8. As the Russian Igor Smirnov is leading at the first intermediate and is going quite well at the halfway point of the course. He still has the difficult bottom. You can make time or you can also lose. He has made time, and the Russian has gone 2.03 up the second intermediate. He has another 2 gates to go before he finishes. One more gate to go, it's the 20th ring, and then a few beats of that paddle, you will go over the finish line and you will go top. Will the Russian athlete 96.72, a fantastic time by Igor Smirnov. Igor Smirnow, Rosja, nowym liderem. My tutaj przewidywaliśmy, że ci najlepsi będą uzyskiwali wyniki poniżej 100 punktów, bo przecież to daje, z pewnością będzie dawało awans, ale nie przesądzajmy jeszcze sprawy. Igor Smirnow 96,72, Alex Goni 99,78, reprezentant Holandii. Teraz po pędzie do mety Juri Welik z numerem 32 na trasę wyrusza już kolejny zawodnik, Aurel Meyer, reprezentant Szwajcarii, tak, reprezentant Szwajcarii. Już zbliżamy się powolutku do tej ostatniej dziesiątki, no i będziemy już powolutku oznaczać tych, którzy uzyskają awans do półfinału. Yuri Welling of the Netherlands has gone 9th, and the Swiss athlete about to go past us now will be Laurel Meyer of the Swiss team. The Austrian Eichner, that's Lucas Eichner, is also on course. Kończy swój przejazd, jest na dowolnym odcinku. Laurel Meyer, reprezentant Szwajcarii, Lukas Eichner z numerem 30 z Austrii na trasę już wyruszył. Igor Smirnow, Alex Goni, Mauro Rivard. To tak wygląda pierwsza runda. Meyer ze Szwajcarii. Na dwójce. Później już bez punktów karnych i to jest 7. pozycja.
reprezentant Austrii Lukas Exner z numerem 30, Brady Makulan z numerem 29 to przedstawiciel Australii. Będziemy teraz oglądać dwóch przedstawicieli Australii. Najpierw jeszcze oczywiście przedstawiciel Austrii Lukas Exner, a później dwóch przedstawicieli Australii. Brady Makulan i Joshua Montalto z numerem 28. I już będzie ostatnia dziesiątka rywalizować. Igor Smirnow, Alex Goni, Rivard, pierwsza trójka. Exner kończy na 24. miejscu, nie ujrzymy go w półfinale. No i teraz dwóch reprezentantów Australii. Bradley McMullen, przepraszam, Joshua Montalto. No i już ostatnia dziesiątka rozpocznie rywalizację. Poczekajmy. Pierwszy z Australijczyków kończy swój przejazd 6,53. To w granicach 5. miejsca. Tak, jest 5. miejsce. No i teraz drugi z Australijczyków, Joshua Montalto. So McLaughlin of Australia, Bradley McLaughlin, he goes fifth as Joshua Montalto goes past us, and he will be next to finish with Tom Babin of France about to begin his run. The top three at the moment, Smirnov, Goni and Rivard. So Smirnov, Goni and Rivard, the top three, and they're leading the qualification. No i czekamy teraz na zakończenie przejazdu przez Australijczyka. Interesuje nas przejazd Francuza. Bo jeżeli spłynie do mety i będzie pierwszy, to on już będzie miał kwalifikację. 5. reprezentant Australii. No i teraz Francuz prowadzi tutaj w tym momencie. 1,26 przewagi nad Igorem Smirnowem. No i czy będziemy mieli już, będziemy mieli pierwszą kwalifikację oczywiście, ale czy to będzie Smirnow, czy reprezentantem Francji? Montalto, the Australian, has gone fifth as the French Babin heads towards the bottom. If he continues to lead as he is at the moment, he will have the first qualifying position. He will go to qualified. A big Q will come up against his name. The Russian Smirnov will have to wait as Babin goes top and is the first qualifier. A więc reprezentant Francji, Tom Babin, już z kwalifikacją, a pierwszym oczekującym Igor Smirnow. Mikołaj Mastalski tam u góry już oczekuje na sygnał startera. A reprezentant Szwajcarii Calvin Wittmer z numerem 22 przepchnął przed naszym stanowiskiem. Calvin Wittmer of the Swiss team will be the next athlete to go over the finish line, and he would like to deny Smirnov, which he wouldn't. Igor Smirnov of the Russian Federation will be the next qualifier. So Smirnov has a big Q coming up against his name, and he will qualify. So Smirnov qualifies as Alex Goni of Spain awaits qualification.
Mikołaj Mastalski. Polska oczywiście teraz na torze. Już na bramce 15. Brawo Mikołaj. Jaki będziemy mieli wynik? Mikołaj Mastalski. Po cichutku powiemy, że idzie, czy też płynie to kwalifikacje na chwilę obecną. Jeszcze tylko 2 minuty. Jeszcze bramka numer 20. Ściskamy kciuki. Mikołaj jest 0 na 20. No i odliczamy ten czas. Będzie kwalifikacja. 93. Brawo Mikołaj z kwalifikacją. Brawo, brawo. Cieszymy się bardzo, Mikołaj Mastalski z kwalifikacją. Odetchnęliśmy trochę, no życzyliśmy cały czas temu sympatycznemu zawodnikowi, by znaleźć się w półfinale. So Mikołaj Mastalski, the Polish paddler, has gotten the third qualifying position so far. We are looking for 10 of this group of paddlers, and we have 3. Alex Goni will be the next to qualify. That's if he keeps Pukna, that's Oliver Pukna of New Zealand, lower than 5:06. Pukna seems to have the upper hand at the moment. So will it be Pukna or Goni? Pukna or Goni? It's Goni and Pukna will wait. Rywalizowali teraz o awans dwaj zawodnicy, Alex Goni z Hiszpanii, Oliver Puchner, reprezentant Nowej Zelandii. To Alex Goni jest z awansem, a więc z awansem już Tom Paweł. Mikołaj Mastalski przesunął się na miejsce drugie, Igor Smirnow, Rosja na trzecie, na czwartym Alex Goni. Tak to wygląda na chwilę obecną. 2 punkty karne Mikołaja Mastalskiego, Igor Smirnow również 2 punkty karne, Tom Paweł bez punktów karnych, ale to nie jest już ważne, nie jest istotne, bo przecież istotny jest awans do półfinału. Zwróć Brian uwagę, wyniki poniżej 100 punktów w tym momencie dawały kwalifikację do miejsca czwartego. All the qualifying positions so far are below 100, and now we are looking for 100. Oliver Pukna is 100.04, and he is waiting for qualification. He qualifies at the expense of his compatriot Tyler Harris, that is. Is it Tyler Harris? Oliver Puchner kolejny, który uzyskuje kwalifikację. Rivard z Kanady pierwszym oczekującym. Oliver Puchner z awansem, to już wiemy, z Nowej Zelandii, Kanadyjczyk Rivard pierwszy oczekujący. Mile Rivard of Canada is awaiting qualification. He's 6.97 down on Babin, the French leader, as the Japanese athlete, Takiguchi, heads for qualification. He should qualify the Japanese if he held his nerve, and the Japanese qualifies in 6th. So Masaya Takiguchi of Japan has qualified. Congratulations to the Japanese team. Już 6 zawodników z kwalifikacją i tym 6. Masaya Takiguchi, reprezentant Japonii, a Rivard w dalszym ciągu pierwszym oczekującym. The New Zealander George Snook is on his way. Snook is heading for qualification. 1.12 at the top, 5.97 at the bottom. Now he has to be better than 6.97 of Mile Rivard to qualify. Picks up a 50-point penalty as Snook. Now what did he do there? And it means that Rivard has qualified. The Italian on course is Tommaso Barzon.
Rivard, Kanada z awansem, bo Snuk z Nowej Zelandii dopiero 38, 50 punktów karnych na 18. No i proszę Państwa, pierwszym oczekującym Jakub Brazek, reprezentant Czech. Reprezentantem Włoch popędził do mety Tomaso Barzon. Trzech zawodników jeszcze na liście startowej. Barzon 9,24. No, będzie ciężko tutaj o kwalifikację. Poczekajmy. 4 punkty karne. Reprezentant Włoch. Jest 9,24 straty. To lotuje góry poza dziesiątką. Poczekajmy. No i jest 13. Poza Jakub Mrazek z kwalifikacją. Uwaga. Pierwszy Joshua Montaldo. Pierwszy z oczekujących. To reprezentant Australii. Ale na trasie Yuki Tanaka z Japonii. I płynie dobrze Yuki Tanaka. Płynie w granicach miejsca drugiego. 2 punkty na 10. A jak to będzie wyglądało dalej? Uwaga. 4,99. To jest na kwalifikację. Na miejsce 4. Japończyk płynie w tym momencie. Wyjdzie bardzo dobrze. Jeszcze 20. 2 na 20. Będziemy jeszcze dodawać. No i poczekajmy, tak. To jest miejsce Japończyka 15. Poza, a więc uwaga, kwalifikacje Jakub Brazek, tak, ale poczekajmy. Co nam się tutaj wydarzało? Poczekajmy, bo jeszcze Ilja Muran. Aha, tutaj będzie chyba powtarzał, tak, zawodnik 60 numerem, możliwe to. Wszystko na to wygląda, że Frey Brat będzie... Tak, mamy zawodnika, który powtarza swój przejazd. Frey Brat, stąd takie mamy zamieszanie. Joshua Montaldo z Australii, pierwszy oczekujący w dalszym ciągu. No i uwaga, Ilja Muran ze Słowacji idzie po awans, na miejsce drugie idzie Muran, który będzie na pewno kwalifikacja, kwalifikacja reprezentanta Słowacji, to jest pozycja 4. Tomek Babiny, Mikołaj Mastalski, Smirnow, Muran, goni Putner, takiego czy Rivard i Mrazek, to zawodnicy z awansem, no i powtarzający swój przejazd. Reprezentant Szwecji, 50 punktów karnych na bramce 11, a więc Joshua Montaldo będzie teraz tym, który awansuje, ale poczekajmy oczywiście, to jeszcze wszystko nieoficjalnie. Reprezentant Szwecji na dolnym odcinku, ogromna strata, 56,97 do prowadzącego. Jeszcze 2 punkty na bramce 17. 0, 18, 19, 0, bramka ostatnia 20. No i czy będzie mieli potwierdzenie tej odległej pozycji? Poczekajmy, jeszcze nie jest na mecie. Już teraz 41. lokata. Proszę Państwa, więc Joshua Montaldo, tak, z Australii na miejscu 10 i z awansem. Tom Paweł, Mikołaj Mastalski, Igor Smirnow, Ilja Muran, Alex Goni, Oliver Putner, Masaja Takiguchi, Rivard, Jakub Brazek, Joshua Montaldo, to zawodnicy, których ujrzymy w półfinale obok wcześniej zakwalifikowanej 20 z pierwszego przejazdu. 30, przepraszam, tak, dobrze, Brian, że czułaś. Coraz bardziej zmęczenie daje znać o sobie, ale jeszcze przed nami przecież mamy jeszcze start C2 mixtów, finał o 17:08, a więc za około 3 minuty.
Okay, so we have so we have just the finals of the mixed canoe double under 23 to finish today's program. We have 10 pairings, and we think we'll go through this quickly. We will begin at 17:08. That's if we're not, if it's not 17:08 already. So they should be off and running already. We have 10 teams. Royce Betheridge and Jakub Chivaruchko of Canada will be the first out of the gate. They will be followed by Raffaello Ivaldi and Marta Bortoncelli of Italy, and then Daria Shaidurova and Igor Mikhailov of Russia. Proszę Państwa, finał, kolejny finał. W dniu wczorajszym rozgrywaliśmy finał konkurencji C2 mixty grupy juniorów. Dzisiaj C2 mixty grupy młodzieżowców. 10 najlepszych osad z przejazdu półfinałowego. Za moment obejrzymy na trasie Luis Betheridge, Jakub Chivaruchko, reprezentanci Kanady, Raffaello Ivaldi, Marta Bortoncelli, Włochy, to druga osada, i trzecia Daria Szajdurowa, Igor Mikhailov, reprezentanci Rosji. Będziemy w finale oglądać również dwie osady polskie, Michała Trzymanka z numerem 11, no i Czeka Nowaka Ole Strach z numerem 5. So we have begun the first final of today. So the first medal event and the last event of today's program. Royce Betheridge, Jakub Chivaruchko of the Canadian team are on course, as the Italian pairing of Raffaello Ivaldi and Marta Bortoncelli take their place in the starting gate. Betheridge and Chivaruchko will set a points total and hope that it will enable them to earn a medal for Canada. So something has gone amiss with the Canadian team at the top, because they have not shown up in front of our commentary position, but they did start. The Italian team is on course and just about halfway down the course and dropping from that roller, getting into the backwater, out of the red upstream 11, straightening up, and it's the 12 being urged on the Italians as they go through gate number 13, and this is a final. It is a medal
It is a medal event, and the Italians, Raffaele Valdi and Marta Bertoncelli, will set a points total for the others to follow. Przemknęli przed naszym stanowiskiem Raffaello Ivaldi, Marta Bertoncelli, reprezentanci Włochy. Za moment poznamy pierwszy wynik. Będziemy się już od picia augury. Daria Szajdu, Igor Michajlow, reprezentanci Rosji. Daria Shaidurova and Igor Mikhailov have already begun their quest for a medal. We have the first points total coming up for the Italians. It's a 129.81, and they will hope that that will be enough for one of the three medals at least. Shaidurova and Mikhailov on course as the Polish pairing of Ewa Hukala and Konrad Szymanek wait for their turn. 129,8. Raffaello Ivaldi i Marta Bertoncelli, ale reprezentanci Rosji płyną bardzo dobrze. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow. Oni mieli przewagę 5,50 na tym pierwszym pomiarze, a później 2 punkty karne na 11-12. No i jak będzie wyglądał ten ważny, istotny, dolny odcinek, który już kilka razy decydował o rozstrzygnięciach, ostatecznych rozstrzygnięciach. Ale prowadzą Rosjanie. U góry już Polacy. Ewa Hurkała, Konrad Szymanek. Reprezentanci Polski, Ewa Hurkała, Konrad Szymanek. No i uwaga, Daria Szajdurowa, Igor Michajlow. Poczekajmy. Tak, są pierwsi. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow, Rosja na miejscu pierwszym. So by 3.60, the Russian pairing has gone to the top of the leaderboard. It's a 126.21 at the moment in the gold medal position. In silver, Raffaele Ivaldi and Marta Bertoncelli. That's the silver medal. The Poles are on their way with Hurkala and Szymanek. They are down by 14.05, even though they haven't made that much mistakes. Let's see what's happening with the Polish duo as they go past our commentary point and they head towards the difficult bottom half of the course. They drop off the roller. They will traverse and go to the red upstream 15. How did they take it? It's good, no touch. The boat gets out of control. They straighten up and head towards the 16. 11.80 down. They're out of the top two at the moment. That will be third position for the Polish duo as they head towards the finish. The Spanish pairing of Nameiro and Ekamis will be next. Reprezentanci Konrad Szymanek kończą z 6 punktami karnymi. Wynik 142.01 daje im w tym momencie miejsce trzecie. Rozpoczynają rywalizację na torze przedstawiciele Hiszpanii. Angela Lameiro po Ekanis. No i jaki uzyskają wynik? Augury już przygotowani do startu. Przemek Nowak, Aleksandra Stachę, Polska. Ale póki co reprezentanci Hiszpanii. So in the gold medal position, Daria Shaidurova and Igor Mikhailov. In silver, Raffaello Ivaldi, Marta Bertoncelli. In bronze, Ewa Hurkala, Konrad Szymanek. That's the podium at the moment. The Spanish are on the attack. This is the Spanish duo of Angela Lameiro and Paul Ekanis.
and they are heading into that third position. They will definitely deny the Polish pairing of Urbala and Szymanek. 2 more gates to go. 1 more gate to go. Let's see if it will be taken in a positive manner. It does. It's 0, and they will go third. They go third, and yes, they will go third. So the Poles are out of a medal position. The medal positions as it stands: Shajdurova, Mikhailov, Ivaldi and Bertoncelli, Lamairo and Ekanis. The Polish pairing of Przemysław Nowak and Alexander Stak. Przemysław Nowak, Alexander Stak. A huge mistake at the top. Big mistake. Yeah, it's a huge mistake. At gate number 6, we see a big 5-0 red coming up, and that puts them out of contention, and we await the Czechs to begin their run. That's Jana Matulkova and Wojtek Mruzek. They will be followed by the Mikosis of Italy, that is Elena Mikosi and Flavia Mikosi. Przemek Nowak, Ola Stark, już zawodnik na wiecie, możemy to powiedzieć, 50 punktów karnych na bramce 6. To oznacza 5. pozycję, no tej 10 na 6 sprawia, że Ola Stach i Przemek Nowak, tak, no niestety tego występu do udanych zaliczyć nie mogą. Jana Matulkowa, Wojtek Mruzek, reprezentanci Czech teraz na trasie swojego finałowego przejazdu. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow z Rosji w dalszym ciągu na prowadzeniu. To już walka teraz o medale, bo przecież zostały jeszcze tylko 3 osady. A będziemy zaraz te medale w cudzysłowie oczywiście rozdawać. Ale zobacz tutaj, wszystko wskazuje na to, że tej 50 jednak nie ma i Przemek Nowak, Aleksandra Stach na miejscu 3. Tam 2 punkty karne, to razem 8. Tak, został, tak, stało się 2 z 50. Tak, po konsultacji sędziów. Tak. Tak. No i uwaga, reprezentanci Czech obejmą prowadzenie przez te Mruzek na miejscu 1. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow na miejscu 2. Wawero Ivaldi, Marta Bertoncelli na miejscu 3. Przemek Nowak, Aleksandra Stach na miejscu 4. No uwaga, będziemy rozdawać medale. Elena Mikosi, Flavio Mikosi, Włochy, ale 3 osady jeszcze. Jana Matulkowa, Wojtek Mruzek, już strata Włochów spora do prowadzących 7,68. Jana Matulkowa, Wojtek Mruzek, czyżby już co najmniej brązowym medalem? Poczekajmy. So at the top of the leaderboard we still have Matulkova and Mruzek from Shajdurov and Mikhailov and Ivaldi Bertoncelli. Those 3 pairings are in the medal positions, as the Mikosis of Italy, that is Elena Mikosi and Flavio Mikosi, they head for the bottom. The lead will not change, and it is still Matulkova and Mruzek in gold, Shajdurova, Mikhailov in silver, and let's see, will there be a change? 5th. So gold, silver, and bronze still remain the same. Mruzek, Mikhailov, Bertoncelli with
Jana Matulkowa, Wojtek Mruzek co najmniej z brązowym medalem, bo jeszcze dwie osady pozostały na torze. Reprezentanci Kazachstanu, Jeren Gajbow i Kamila Safina teraz na torze. One-ish Yeren Gapov and Kamila Safina of Kazakhstan have begun their challenge. No i drodzy Państwo, reprezentanci Kazachstanu tracą sporo, 16,68, 16,66 na tym pierwszym pomiarze czasu. Przypomnijmy, Kazachstan, Jeren Gajbow, Safina. No i jak będzie wyglądała końcówka? Jana Matulkowa, Wojtek Mruzek co najmniej ze srebrnym medalem. Wszystko na to wskazuje. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow co najmniej z medalem brązowym. A Wojciech Heger, Antonia Galuszkowa. Czechy rozpoczynają swój przejazd. Tak, Jana Matulkowa, Wojtek Mrozek już pewni co najmniej srebrnego medalu. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow co najmniej srebrnego. No i wszystko teraz się już nam rozstrzyga. Ostatnia dwójka. Wojtek Heger, Antonia Galuszkowa, Czechy. Bez punktów karnych, na czysto. Reprezentanci Czech. 2,75 przegrywają do Jany Matulkowej, Wojtiecha Mrozka. Czyżby wszystko rozstrzygnęło się pomiędzy reprezentantami Czech? Poczekajmy. Czy Jana Matulkowa, Wojtek Mrozek? Tak, czy Wojtek Heger, Antonia Galuszkowa? 0 punktów karnych. No i ostatni odcinek. Ostatnie bramki, 15. Też bez punktów karnych, wszystko wskazuje na to. A jak będzie wyglądał ten pomiar czasu? Popatrzmy na ten bieżący czas. 3:10 przegrywają. W tym momencie Jana Matulkowa, Wojtek Mrozek pierwsi. A drudzy Wojtek Heger, Antonia Galuszkowa. Ale jeszcze kilka bramek pozostało. Pierwsze miejsce dla reprezentantów Czechów. Wszystko to wskazuje. No i to pierwsze. Odpowiedziała tak, Jana Matulkowa, Wojtek Mrozek pierwszy. Wojtek Heger, Antonia Galuszkowa drudzy. A więc złoto i srebro na Czech, a medal brązowy na Rosji. Daria Szajdurowa, Igor Michajlow. So the medals have been handed out for this mixed canoe double under 23. The Czech Republic, Jana Matulkowa, Wojtek Mrozek. Gold medal, Wojtek Heger, Antoni Galuszkowa. Silver, Daria Szajdurowa, Igor Michajlow. Bronze for the Russian Federation. So we thank you very much for today's activities, and we would like to invite you to join us tomorrow for the fourth day of these World Championships. Tomorrow is a day also of, let me see what the program will look like. Semi-finals throughout the day with also three finals and 1, 2, 3, 4, 5. Yes, so 5 semi-finals and 3 finals we have tomorrow. We begin at 8:45 with the 4 runners and competition proper at 9 a.m. 9 a.m. tomorrow at the K1m facility here in Krakow. So thank you very much. See you tomorrow. Dziękujemy drodzy Państwo za dzisiaj. Zapraszamy na jutro. Kolejny dzień Mistrzostw Świata juniorów i młodzieżowców w kajakowym slalomie. Zapraszamy już od godziny 9. Jutro
półfinały i finały kolejnej konkurencji. Będzie się działo, emocje sportowe zapewnione. Jeszcze raz gorąco zapraszamy.